Tym jak wytłumaczyć, gdzie sobie te przedziały zaczynają tego standardu, gdzie to jest ten szeroki kąt, Że partnerka nie będzie zadowolona ale z pewnie takiego portretu. umieścili w dolnej części kadru jej nogi, które się nam No wytłumaczą. właśnie, no, czy można ich kreatywnie, Można kreatywnie wykorzystywać. Niby mamy telekonwerter, podłączamy, nie ma tą wyższą niskową, a ta strata jakości jest tak duża, że jakbyśmy sobie wykropowali z tamtego oryginalnego zdjęcia, Ja, szczególnie przy dużej atyce. tak, przy to może się okazać, że ten telekonwerter nic nam nie dał. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowiek i witam Was na kanale BaFoto. Można kupić świetny aparat, a potem ograniczyć jego możliwości, kupując nie najlepiej dobrany obiektyw. Dlatego dzisiaj będziemy kontynuowali naszą serię, jaki aparat i obiektyw kupić na początek, i z naszym gościem porozmawiamy o tym, jak wybrać dobry obiektyw, dobrany do naszych potrzeb. Witam Arka z optyczne.pl. Cześć Arku. Cześć, dzień dobry. I takie może pytanie na początek. Od czego powinna zacząć osoba, która planuje kupić swój pierwszy obiektyw? Gdzie szukać? Od zdefiniowania potrzeb, Okej. bo znowu, tak jak w przypadku aparatów, jak rozmawialiśmy na ten temat w poprzednim odcinku, no musimy się zacząć zastanawiać, do czego najczęściej będziemy używali tego naszego sprzętu. Inne wymagania postawi fotograf przyrody, inne wymagania postawi fotograf reporter, a inne wymagania obiektywowi postawi osoba zainteresowana fotografowaniem krajobrazów. Okej. Więc no, znowu musimy się zastanowić. Początkujący często też, ja też mam wrażenie takie, że za często przechodzą od razu do konkretnych modeli, że gdzieś oglądają testy, oglądają jakieś tam recenzje w internecie, myślą, o, to jest świetny obiektyw dla mnie, nie myśląc o tym, co będą pewnie robić z tym obiektywem, tylko po prostu podoba im się ten obiektyw albo ma świetne recenzje i idzie go. Tak. To jest jeden z takich podstawowych błędów. No i druga sprawa jest taka, że no w zasadzie mało kto z nas dysponuje nieograniczonym budżetem. Więc też trzeba się zastanowić na początku, jakie mamy priorytety i od czego zacząć. No bo oczywiście, jeżeli mamy duży budżet, to możemy od razu kupić wszystkie potrzebne nam obiektywy i działać od samego początku, mając pełne spektrum. obiektywowych, tak. No, ale większość ludzi nie ma tak dobrze i mamy ograniczone te budżety, więc musimy też się zastanowić, że na początek kupimy ten obiektyw, potem jak będziemy mieli kolejny zastrzyk gotówki, to rozbudujemy go kolejne modele. No i też dobrze mieć jakiś plan, jak to robić, prawda? No bo jak kupimy na początku coś złego, które no w zasadzie potem wykorzystamy, ale to okaże się, że nasz rozwój fotograficzny będzie w jakiś sposób ograniczony przez wybór nieodpowiedniego tak. obiektywu na początek. No właśnie. No dobra, bo często też aparaty są sprzedawane w zestawie z kitem, z jakimś obiektywem. Co sądzisz o tych kitach? Czy te kity dzisiaj są lepsze niż kiedyś? Raczej tak. Jak we wszystkim tutaj też mamy progres, jeśli chodzi o jakość optyki, jakość materiałów, dostępność różnych rodzajów szkieł, lepsze powłoki. No i ten progres z tych droższych szkieł spływa do tych tańszych. I w większości systemów mamy te kity, które są całkiem rozsądnymi instrumentami. Ja bym w ogólności polecał zakup korpusu od razu z obiektywem kitowym, bo dopłata jest często bardzo niewielka. Jakbyśmy chcieli ten obiektyw kupić osobno, to musielibyśmy zapłacić dużo więcej niż w zestawie. Te dopłaty są czasami na poziomie małych kilkuset złotych. No tak, tak. No i też trzeba pamiętać, że kit kitowy nierówny. Ja pamiętam czasy, kiedy bodajże lustrzanka Canon EOS 5D Mark II albo Mark III był sprzedawany z L-ką 24-105. Okej. Czyli z najbardziej luksusową serią Canona, jaka jest. No, sama nazwa L o tym świadczy. No i to był świetny zestaw. No i dzięki temu można było około 2000 zł oszczędzić w stosunku do zakupu tego obiektywu zupełnie niezależnie. Więc taki kit to można każdemu polecić. No tak. Znaczy, bo chyba ta zła sława kitów wybrała się z takiego nie najlepszej ich jakości w tych latach 2000, jak na początku tych lustrzanek, że to było dodane coś takiego plastikowego, co tam zaraz się takie rozpadnie. standardowe 1855 z plastikowym bagnetem, Plastikowy cały. z ruszającą się mordką, tam z fatalnym autofokusem. Tak, zgadza się. To były obiektywy, które należało bardzo szybko odkryć od korpusu i zastąpić czymś lepszym. Natomiast obecnie w większości systemów te obiektywy sprawują się lepiej i szczególnie dla początkujących one są dobrym modelem, od którego można rozpocząć swoją przygodę. Oczywiście, jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowanym fotografem i wiemy, że tego kita, który jest 2470 czy 2870
i tak będziemy za chwilę kupowali profesjonalne 24-70 MW8, to nawet szkoda wtedy dopłacać te kilkaset złotych na tego kita, jak on i tak ma być odstawiony na bok i nie ma być zupełnie wykorzystywany. Z drugiej strony można go zawsze sprzedać na rynku wtórnym i odzyskać te pieniądze. Więc to nie jest jakaś... To nawet często możemy wyjść na plus, jak go kupimy w dobrej cenie. Tak, ze tak, stawem, tak, nie? tak, tak. W szczególności jak tam jeszcze jakaś inflacja zaszaleje albo coś. No w każdym bądź razie dla wielu początkujących osób, które szczególnie mają ograniczone budżety, zakup aparatu z obiektywem kitowym nie dość, że wychodzi budżetowo dobrze, no to od razu pozwala rozpocząć tą przygodę. Te obiektywy kitowe mają najczęściej bardzo uniwersalne zakresy ogniskowe, które pozwalają i pobawić się na szerokim kącie w jakąś architekturę, jakiś krajobraz. Po środku no to jest klasyczny standard, a czasami te ich ogniskowe wchodzą na całkiem rozsądne wartości tele. No i tam odbity jakiś portret Da się zrobić. da się tak. zrobić, prawda? Z niedobrej prawda? odległości. A jednocześnie to są takie świetne wyjazdowe, spacerowe instrumenty, niejako do wszystkiego, na wycieczkę, na spacer z rodziną, żeby tam dzieci pofotografować. No, nadają się do wielu zastosowań i śmiało można rozpoczynać z nimi przygodę. Okej, no tak, tak. Znaczy, to chyba ostatnio też rozmawialiśmy, że ten kit też fajnie nam pozwala sprawdzić, jakich tych ogniskowych najczęściej używamy, szczególnie Dokładnie tak. Bo w okresie, nie? pewnie w wielu przypadkach wydarzy się tak, że nawet znaczy nie tylko będziemy rozszerzać tego naszego kita ogniskowe, których on nie obejmuje, ale bardzo często kupimy sobie stałkę, która mieści się w zakresie tego tak. obiektywu kitowego. I tak jak właśnie słusznie zauważyłeś, my bawiąc się tym kitem zauważymy, że tak, ja częściej używam 35 niż 50. No więc następnym moim obiektywem będzie 35, może 1.8, jak mi stać to może 1.4, a jak chcę zaszaleć to może nawet 1.2. No tak. I ten kit nam pozwoli lepiej zdefiniować te późniejsze potrzeby. No tak, tak. Kiedy właśnie kitem sobie pracujemy przy tym portrecie, jak mówiłeś, i okazuje się, że nam brakuje tej głębi, chcielibyśmy od fajniejszego rozmycia tła i portrety to jest to coś, co nam się podoba, chcemy to robić więcej, to wtedy właśnie ten moment, żeby zakupić coś bardziej stałego, nie? Teraz te kity takie dodawane do pełnoklatkowych lusterkowców najczęściej mają zakres 28, 70, 28, 60, no bo one tam na 24 nie wchodzą, no bo 20, No tak, tak. ogniskowa, bardziej szerokokątne szkiełka są trudniejsze do zrobienia, więc żeby oszczędzić te koszty właśnie, to one mają takie ograniczone. Ale też na 28 to też już jest całkiem szeroki kąt. 70 to też jest troszeczkę więcej niż standard, więc jakieś tam tele. Ale ono też nam powie, czy bardziej z tego od 70 to już nie jest daleko do 85, więc możemy ocenić, czy te 85 będzie dla nas odpowiednie. Albo jeżeli na portrety okazuje się, że te 70 jest dla nas zdecydowanie za krótko, no to będziemy wiedzieli, że jak będziemy chcieli wchodzić w portrety, to jakieś bardziej 105 albo 135. Nie? No tak. Więc mówię, ta definicja potrzeb przy okazji tego kita, małym kosztem możemy się szybko wiele rzeczy nauczyć i dokonać tych późniejszych zakupów bardziej świadomie. A myślisz, że jest jakiś taki scenariusz, w którym przed zakupem powiedzmy naszego zestawu możemy zastanowić się i nie brać tego kita, tylko poświęcić te pieniądze i kupić jakiś jeden obiektyw bardziej już dostosowany do nas? Czy to nie Ja jest najlepszy sposób? To zależy od naszego doświadczenia wcześniejszego, no bo dla początkującym osobom będzie bardzo trudno określić to, jak one będą fotografować Tak. i swoje. Natomiast osoba, która już ma jakieś podstawy, już trochę pofotografowała, no to pewnie będzie mogła już dużo bardziej świadomie tego wyboru dokonywać. Też no, wszystkie te osoby, które wychowywały się, no, powiedzmy z mojego pokolenia, które wychowywały się w fotografii analogowej i biegały z jakimiś zenitami albo praktykami, wszystko z demoludów, no bo na dobry sprzęt z Europy Zachodniej, z Japonii wtedy mało kogo było stać, no to wtedy no, standardowo się biegało no, zenit. Moje początki, no to takie poważniejsze, no bo tam praktycznie w każdym domu to była smiena, z tego co pamiętam. Natomiast takie poważniejsze początki, no to jakieś zenity, tam ET, w moim przypadku był Zenit 11, no z Heliosem 58 mm. I rozpoczynanie przygody ze stałką też ma swoje zalety. Bo ona uczy dyscypliny, uczy kadrowania, uczy myślenia, no bo to nie jest tak sobie jadę, sobie zoomuję i tam, to nie będę poprawiał kadru, bo sobie zoomuję, potem wytnę, albo coś tam, albo sobie zrobię troszeczkę szerzej i potem Tak, sobie rozumiesz, przytnę. tak człowiek coś widzi, od razu zoomuje i nie zastanawia się nawet nad kadrem, nie? Tak, no zoom trochę rozleniwia, trochę więcej wybacza. Natomiast no, więc nauka na początek ze stałką, te zenity akurat były z tym Heliosem 58 mm i on był jak na takie potrzeby standardowe trochę za długi, bo
nawet nie był standardem takim 50 mm, tylko 58, więc nie było to łatwej dostępności. Oczywiście trzeba było, jeżeli miało się środki, to była ta dostępność, natomiast jeżeli się miało małe środki, to trudno było wielu początkującym osobom wyjść poza ten standard. Natomiast w dzisiejszych czasach to zdecydowanie bardziej bym chyba polecał właśnie coś w okolicach 28-35 mm, żeby mieć taki jeden standardowy obiektyw stałogniskowy. Znaczy nie standardowy, standardowy to jest 50, ale taki uniwersalny powiedzmy, żeby użyć go do nauki tych podstaw. No tak. Więc to też nie jest zły pomysł, żeby kupić korpus. W zeszłym odcinku pokazywali był- Fujika, tak. też miał w kicie Bardzo fajną stałeczkę. 23, która była trójnikiem 35, więc można też takiego kita wybrać, gdzie mamy tą 35. Natomiast jest cała masa teraz firm, szczególnie niezależnych, które oferują w bardzo dobrych cenach. Nawet mamy tutaj te Sirui Aurorę. Tak. Tam 35 1.4 to jest taki budżet w okolicach 2000 zł. W całkiem rozsądnej cenie. Tak, bardzo jasno a jak dochodowe. chcemy się zadowolić światłem 2.0 albo 1.8, no to w ogóle możemy tam jeszcze taniej zejść i to nie są jakieś ogromne wydatki. I można założyć, że wiele osób, jak kupi tą 35 z tym światłem 1.8 czy 1.4, zamiast obiektywu kitowego i od tego zacznie swoją przygodę, to i tak nie popełni żadnego błędu, bo ten obiektyw, nawet jak później dokupi jakiś tam zoom, który obejmuje tą 35, to i tak on będzie wykorzystywany. To jest fajna ogniskowa, taka standardowa, reporterska. Można sobie pójść na jakiś spacer gdzieś w teren i pobawić się fajną fotografią reporterską. On się sprawdzi w całej masie innych zastosowań, więc mówię, no nie wykluczam, jeżeli ktoś jest bardziej ambitny, chce się takiej fotografii bardziej analogowo nauczyć od samego początku, to można zacząć też od stałki. No właśnie, ja myślę, że ostatnio też takim dobrym pomysłem na początek, jeśli wchodzimy w fotografię, to jest nasz pierwszy aparat, pierwszy obiektyw, a częściej wcześniej fotografowaliśmy właśnie aparatem naszym telefonicznym, to tamte ogniskowe standardowe, o których mówimy, to jest tam 24, 26, 28 mm i to też myślę, że może być, jeśli ktoś wcześniej już nauczył się troszkę tego kadrowania i podoba mu się ta ogniskowa gdzieś na wakacjach, bo myślę, że 28 mm też jest bardzo fajna na takie wakacje, bo ona troszkę szerzej łapie niż 35. Tak, jakiś krajobraz No bardziej. da się Tak, złapać architektura, nie? Z architektury. Tak. Także myślę, że to też fajny tak, pomysł, jak jakieś najbardziej. 28 mm, powiedzmy 26, jeśli 24. Znaczy 28 początek. ma tą wadę, że ona jest troszeczkę mniej popularna niż mniejszy wybier, Jest. nie? Prawda? Tam 24 jest dużo, 35 jest jeszcze więcej, Tak, a 28 jest 28 taki dosyć specyficzny. po środku jest najmniej i będzie trudno znaleźć coś w dobrej cenie i żeby mieć aż tak szeroki wybór. No ale nie, no. Ale fajnie, bo też te obiektywy, one są dosyć małe, czyli Tak. można sobie takiego pancake'a, cienki obiektyw, który no nie jest dużo grubszy od dekielka, który nam gdzieś zakrywa, założyć na aparat i go nosić cały dzień i no mieć fajne kadry, które też są no podobne do tego, co robiliśmy wcześniej, czyli mamy to oko przyzwyczajone do tego To pola widzenia, powiedzmy. Nie? bardzo słuszna uwaga, bo tak jak mówisz, no ja się uczyłem fotografii nie na smartfonach, ale młodsze pokolenie dokładnie tak. No większość teraz ludzi Zaczyna swoją zaczyna przygodę. fotografię od smartfona, tak? I Bo to- wtedy ma jakieś naturalne przyzwyczajenie do tej ogniskowej i wtedy nie będzie żadnego szoku, jak się przejdzie No na tak, szwedzkie piątkę. przeniesiemy się na szwedzkie piątkę, to jednak już dużo węziej, i trudniej coś złapać, powiedzmy te dzieciaki w inne domu. proporcje obrazu, nie? Za dużo szoków. No właśnie. I powiedz mi, czy jesteśmy w stanie jakoś prosto wyjaśnić takiej początkującej osobie, czym jest ta ogniskowa i jak ona zmienia nam Znaczy, to przewidzenie? ogniskowa obiektywu jest rzeczą ściśle związaną z optyką tego obiektywu. To jest odległość tego miejsca, gdzie ogniskuje się światło, od płaszczyzny głównej obiektywu. No to tak już fachowo mówiąc. Natomiast ona w połączeniu z rozmiarem detektora mówi nam, i to jest chyba bardziej takie naturalne. Rozmiarem detektora masz na myśli Znaczy matrycy, tak. Ogniskowa obiektywu i rozmiar matrycy definiują nam, jaki kąt widzenia uzyskamy. To jest coś naturalne, już możemy powiedzieć. Jak widzimy 50 stopni, to wiemy mniej więcej, ile to jest 50 stopni, prawda? Jak widzimy 100 stopni, to mniej więcej wiemy, ile to jest 100 stopni. No i najlepiej, my jesteśmy przyzwyczajeni fotografii z operowaniem ogniskowymi. No i tak w zasadzie to, co powinniśmy pamiętać, no to, że ogniskowa ta standardowa 50 mm,
to jest łatwe do zapamiętania, bo ma kąt widzenia prawie 50 stopni, tam jest 46 bodajże, nie? Więc takie 50 mm, 50 stopni, no właśnie można taką ogniskową niecałe 50 mm wstawić i będziemy mieć równe 50 stopni. I to się mówi, że to jest tam naturalny kąt widzenia ludzkiego oka, ale to nieprawda, bo ludzkie oko widzi znacznie więcej niż 50 stopni, zresztą możemy się łatwo przekonać, że to nie jest tak. Tak, to znaczy widzimy tak, znaczy dużo to- więcej, jeśli nawet ręce weźmiemy, Tak, ale to znaczy też mamy to pole skupienia, tak? Bo tu też Tak, mówimy tak, o te tak. pole, które tam gdzieś... I to się zgadza, że te bardziej te skupione pole to jest faktycznie bliższe tego, co jest standard i on daje taką naturalną perspektywę. No i teraz te krótsze ogniskowe no, dają nam większe kąty widzenia, dłuższe ogniskowe dają nam mniejsze kąty widzenia. No i to tyle. No, trzeba pamiętać, to też mówiliśmy o tym kropie, że mniejsza matryca, jak matrycę mamy 1,5 razy mniejszą, no to też tą ogniskową trzeba przez ten sam czynnik podzielić albo pomnożyć, w zależności od tego, z której strony przechodzimy. No więc standardem na matryce APS-C już nie będzie 50, tylko będzie właśnie tam w okolice 30-35 mm, prawda? A na mikro 4/3, gdzie mamy ten czynnik skalujący 2, 25. to będzie okolice 25. No więc tu też dlatego z ogniskowymi jest zawieszanie, bo musimy je przeskalowywać, a z kątami widzenia nie. No, oczywiście standard na mikro 4/3 będzie miał około 50 stopni, standard na PSC będzie miał około 50 stopni, standard na pełnej klatce będzie miał 50 stopni, standard na średnim formacie też będzie miał 50 stopni. No więc to jest, tak. to jest wygodne do myślenia. Znaczy tak, no fajnie nauczyć się tych pola widzenia, jakby rozumieć to, ale też sama charakterystyka tych obiektywów, ona się nie zmienia między matrycami, prawda? Bo jak mamy 50, to ona nadal jest 50, jak założymy na PSC, mimo że kąt widzenia ma mniejszy, prawda? Tak, znaczy się ogniskowa obiektywu się nie zmienia. Ona jest ściśle związana z optyką zastosowaną w tym obiektywie, więc ogniskowa się nie zmienia, zmieni się kąt widzenia, bo jak założyliśmy mniejszą matrycę, no to rejestrujemy mniejszy obszar, więc ten kąt widzenia będzie mniejszy. Po prostu mamy ten wycinek ze więc- środka więc- tego... Tak, więc 50 na matrycach PSC, no to trzeba pomnożyć przez 1,5, no to mamy 50 razy 1,5, mamy 75, czyli mamy takie fajne, lekkie tele. No właśnie, a czy jesteśmy w taki prosty też sposób, bo tu a propos tych ogniskowych, wytłumaczyć widzowi, jak się zmienia relacja między, powiedzmy, pierwszym planem, osobą fotografowaną, a tłem w zależności od ogniskowych? Czy to... Tak, znaczy to jest bardzo ważne. No, za taki naturalny właśnie punkt wyjścia uznaje się te obiektywy standardowe, które tak mniej więcej pokazują świat, jak widzą nasze oczy, a szerokie kąty zniekształcają mocno, im bardziej szersze kąto, te brzegi, no bo to jest znowu taki trójwymiarowy świat, chcemy odwzorować na matrycy, która jest dwuwymiarowa, no więc szczególnie przy bardzo szerokich kątach, no to bardzo dziwne rzeczy potrafią się robić w rogach, nie? Znaczy jak będziemy chcieli robić zdjęcia swojej dziewczynie, to nie kupujmy obiektywu ogniskowej 20-24 mm i nie umieszczajmy jej twarzy w rogu kadru. Tak, bo się troszkę nam może rozciągnąć. Partnerka nie będzie zadowolona Ale już z takiego jakbyśmy portretu. umieszczyli w dolnej części kadru jej nogi, które się nam wydłużą, Właśnie, no, czy można kreatywnie wykorzystywać, więc tu mamy zniekształcenia wynikające z zastosowania szerokich kątów i konieczności odwzorowywania takich dużych kątów na dwuwymiarowej matrycy, a w drugą stronę, no to jest, jak idziemy w kierunku teleobiektywów, czyli tych ogniskowych większych od standardu, no to mamy zacieśnianie tej perspektywy tak naprawdę. No, wszystko nam się widzimy bardzo wąziutko. bardzo wąziutko, no i też te większe ogniskowe dają nam większą możliwość zabawy głębią ostrości. Bo w przypadku obiektywów szerokokątnych, szczególnie ultraszerokokątnych, to mamy takie standardowe światło, tam powiedzmy 2,8, no to uzyskanie jakiejś takiej papierowej głębi ostrości jest niemożliwe praktycznie albo bardzo trudne. Nam zależy na tym, że jak ustawimy nam przesłonę f8, no to na takim obiektywie, który ma ogniskową na poziomie tam 20 mm, czyli kąt widzenia na poziomie 100 stopni, no to mamy obraz ostry praktycznie, nie wiem, od 10 cm od soczewki do nieskończoności, czyli mamy wszystko ostre. No tak. Natomiast w przypadku, jak weźmiemy taki teleobiektyw typu tam taka klasyczne 85 czy 135, takie portretowe i użyjemy takiego światła typu tam 1,4, 1,8, tam ta głębia ostrości dla obiektu fotografowanego w odległości kilku metrów to jest centymetrowa. Więc jak fotografujemy twarz, nie wiem, dziecka, modelki, jakiejś bliskiej nam osoby, no to musimy też pamiętać, że i uważać na to, co chcemy mieć ostre, nie? Bo czasami chcemy mieć źrenice ostre, czasami chcemy mieć usta ostre. No tak, przy takiej papierowej głębi to może się okazać, że lekko, nawet jak jest głowa przekrzywiona, dokładnie to tak. ostrość na jednym oku jest, na drugim Nie, jest delikatnie. czasami jest to efekt zamierzony, a czasami nie. Trzeba tego pilnować, trzeba jakby tylko myśleć. pilnować. No więc każda ogniskowa w połączeniu jeszcze ze światłem ma swoją specyfikę i trzeba o tym pamiętać. Okej, a
powiedzmy takim prostym językiem, jak wytłumaczyć, gdzie się te przedziały zaczynają tego standardu w milimetrach obiektywowego, gdzie to jest ten szeroki kąt, a gdzie jest, powiedzmy, zaczyna się już to pole tele. Standardowy obiektyw to tak jak mówimy, są okolice 50 mm. Na dole no, Bo 35 mm to możemy uznać... to jest granica. To jest taka granica. Ja to uznaję, że to już jest szeroki kąt dla mnie, ale to Nie szeroki standard. Dla mnie te ogniskowe pomiędzy 35, wyższe od 35, a mniejsze od 65 to jest standard, bo takie standardy 58 tam po 60 Tak, mm. 58, 55. Tak, tak, to Teraz są- też jest moda na takie 45, tak, 42. tak. To wszystko są standardy. I teraz wszystko od 70 powiedzmy do takiego 200 mm to jest taki lekki teleobiektyw, Mhm. a wszystko powyżej 200, tam od 300 i w górę, no to są już takie super teleobiektywy, które tam służą do fotografii reporterskiej na stadionach, sportowej, do fotografii przyrodniczej. Natomiast jadąc w drugą stronę, tak jak powiedzieliśmy, od 35 mm zaczyna się szeroki kąt. Mhm. On idzie do około ogniskowej 20 mm, gdzie zaczynamy już zbliżać się, ogniskowa 20 mm, to jesteśmy już blisko kąta widzenia 100 stopni, a obiektywy, które dają kąty widzenia na poziomie 100 stopni i większym, to są już nazywane ultraszerokątnymi obiektywami. Natomiast jeszcze mamy jedną klasę tych obiektywów, tak zwane rybioko. Mhm. To są obiektywy, które potrafią dać kąt widzenia 180 stopni. I tam rozróżniamy dwa typy obiektywów typu rybioko, diagonalne i kołowe. Mhm. To diagonalne, że one po przekątnej mają 180 stopni, Okej. a diagonalne to jest takie, one nadal mają po przekątnej, ale one nawet w pionie mają 180 stopni, znaczy jeśli mamy czarne rogi, mamy tylko takie kółko rejestrujemy w środku, więc to już są ekstremalne obiektywy, one są bardzo specyficzne, no bo one krzywią straszliwie, no bo odwzorowujemy Tak. cały świat Ja na pamiętam, bawiłem płaskich. się kiedyś, miałem 10 mm, był taki do APS-C Nikona Tak, obiektyw. tak. Bardzo fajny, to bardzo fajnie się można nim To pobawić. są bo on jest świetne, bardzo kreatywny. kreatywne szkła, natomiast no... Dosyć specyficzne, One ale specyficzne. W Znaczy, to nie pewnych jest to- warunkach one grają tak, idealnie, nawet te krzywizny ich jakieś, na Tak, przykład tak. powiedzmy katedra duża, gdzie mamy dużo zaokrągleń, to zaczyna wyglądać mega naturalnie. Tak, I one tak. tam Znaczy, ja też bardzo często mam zawsze w torbie, szczególnie na wyjazdach krajobrazowych, rybie oko. Zawsze mam też ultraszeroki kąt, no bo to ultraszeroki kąt do krajobrazu to jest w zasadzie obowiązek, żeby coś taki obiektyw posiadać. Natomiast ten ultraszeroki kąt czasami jest jeszcze za mało szeroki, to ja wtedy wyciągam rybie oko. I jeżeli linię horyzontu ustawiamy centralnie, to ona nie jest pokrzywiona i wtedy można oszukać troszeczkę odbiorcę tego zdjęcia i on nie zauważy, że to jest rybie oka, bo to, że tam ta jakaś góra jest lekko bardziej zakrzywiona niż w rzeczywistości, to nie będąc na miejscu i nie widząc tego widoku, to ta osoba nie wie. Więc te rybie oko, tak jak mówisz, w jakichś odważnych ujęciach architektonicznych, ujęciach krajobrazowych, no i we wszystkich kreatywnych zastosowaniach świetnie się sprawdzi. Natomiast jest to bardzo specyficzny obiektyw i używa się go tak naprawdę rzadko. No, nie można przesadzać, no bo to No tak, ale myślę, że warto w swojej fotograficznej, jak zwał, tak zwał, karierze spróbować, tak. spróbować pobawić się tym obiektywem, bo on daje dużo zabawy. Na Tak. pewno szczególnie na początku przygody z fotografią jest bardzo ciekawym obiektywem, tworzącym ciekawe efekty, a o to też chodzi, żeby się bawić tą fotografią, szczególnie na początku, nie? I jeszcze tak, żeby już kończąc te wszystkie klasy obiektywów, jak zaczęliśmy o tych kątach widzenia mówić, to jeszcze można powiedzieć o obiektywach makro, które są, tam mamy najbardziej, mamy, tak, i Irisa 150 150. I no właśnie te obiektywy makro, to może taką klasyczną ogniskową makro, którą każdy producent stara się mieć, to są ogniskowa w okolicach 90-105, taka 90, setka 105 o świetle 2.8. I obiektyw makro charakteryzuje się tym, że ma skalę odwzorowania 1:1, taką klasyczną. To znaczy, że fotografowany obiekt, jeżeli on ma na przykład rozmiar 1 cm, to on, jak sfotografujemy go w tej skali odwzorowania, czyli tej minimalnej odległości, z której ten obiektyw fotografuje, Tak. no to on też będzie miał taki sam rozmiar rzeczywisty, jaki ma rzeczywisty na matrycy. Okej. Czyli jak on ma 1 cm rozmiaru, no to jego obraz na matrycy też zajmie 1 cm. Okej. I to jest klasyka makro. Bardziej zaawansowane makro potrafią teraz mieć te skale odwzorowania większe, to znaczy powiększać ten obraz jeszcze bardziej, czyli na przykład 2:1, nie? Czyli mamy obiektyw, który ma rozmiar 1 cm, to na matrycy będzie miał rozmiar 2 cm.
No i te ogniskowe, ale i te standardowe ogniskowe to jest właśnie tak do milimetrów, natomiast no, jak widać tutaj po Airixie mamy też 150 i mamy też chyba najdłuższe te ogniskowe makro to jest na poziomie 180-200 mm. Chyba tak Nikon miał kiedyś Tak, 180. Sigma miała 180, Olympus ma teraz 190, czyli odpowiednik OM System i Olympus, bo teraz się to zmieniło. Natomiast no, więc takich Canon miał 180, więc tak, no, takim najdłuższą ogniskową to często było okolice 180. Natomiast też schodzimy do krótszych ogniskowych. Obiektywy makro są klasy 70, 50, a nawet 30-35 mm. Mhm. One wtedy, jak ta ogniskowa maleje, no to ta spada też bardzo szybko odległość. No właśnie o to cię chciałem zapytać, jaka jest różnica w tych obiektywach pomiędzy powiedzmy 60 a 150? No bo tak, Powiedzmy, jak rośnie nam ogniskowa, to rośnie nam też ta odległość, z której uzyskujemy ten obraz 1:1. Czyli Mhm. jak fotografujemy na przykład fotografowie makro, którzy chcą fotografować taką przyrodę, typu jakieś owady, żywą, która może uciec. która może uciec, no to raczej trzeba używać tych dłuższych ogniskowych klasy tam 100, 180, no bo wtedy jesteśmy kilkanaście centymetrów od tego obiektu i jesteśmy w stanie uzyskać tą skalę odzorowania nie musimy jeden do jednego. Natomiast takie 35, no to czy tam 50, no to jesteśmy dosłownie małe kilka centymetrów, ale to się z kolei świetnie nadaje do fotografowania takich rzeczy, które nie uciekają, czyli jakieś reprodukcje, jakieś monety, nie wiem, jakieś numizmatycy, których są małe monety sfotografować. Wtedy stawiamy ten obiektyw tuż nad tym. Jeszcze niektóre te obiektywy makro, na przykład te krótkie, mają wbudowane świetlenie LEDowe, Pierścień taki dookoła. pierścień i wtedy mamy takiego ring flasha w zasadzie, odpowiednik ring flasha i ten malutki obiekcik jest świetnie tą lampeczką oświetlony. Jakbyśmy tą lampkę wstawili tutaj i fotografowali z odległości tam 20 czy tam 15 centymetrów, no to te światło nic nie dawało, a jak się fotografujemy z tych odległości tam dosłownie małych kilku centymetrów, no to świetnie się sprawdza, no więc znowu, w zależności od potrzeb, prawda? Jeżeli 35 makro nie kupujemy, jak chcemy fotografować owady, ale jak chcemy fotografować, nie wiem, monety, banknoty, jakieś małe obrazy, czy dokonywać jakiejś reprodukcji małych obiektów, nie ma problemu, więc... No właśnie. No, dobrze wiedzieć. I teraz odwieczne pytanie. Zoom czy stałka? Bo rozmawiamy tu o ogniskowych, rozmawiamy o obiektywach, ale ktoś może pomyśleć, kupywać jedną, dwie stałki, a może jakiś zoom. Ja myślę, że jedno i drugie, że Jedno i drugie. znaczna większość fotografów kończy z tym, prawda? Że mamy ten obiektyw, szeroko rozumiany obiektyw kitowy, który obejmuje nam właśnie te ogniskowe od mniej więcej tych 24 czy tam 28 mm do okolic tam 70, takie dłuższe kity to jest te 105 czy nawet 120. To jest taki bardzo uniwersalny obiektyw, który zabierzemy na taką standardową wyprawę, jak nie do końca wiemy, co będziemy fotografowali, a chcemy mieć takie, nie zamykać sobie różnych opcji. Natomiast no, stałka właśnie to już jest bardziej takie specjalistyczne urządzenie, które pozwoli nam już zdecydować zawczasu, no bo stałką jest tak, że jak już ją zapniemy, to Decydujemy się na jakiś charakter, tak, dopóki nie zmienimy go Tak. na inny. Więc stałka stwarza troszeczkę więcej wymagań, troszeczkę więcej nas uczy i powoduje, że musimy być troszeczkę bardziej zdyscyplinowani w tej naszej fotografii. Ale A myślisz, że początkujący potrzebuje więcej ograniczenia? Czy warto, powiedzmy, na początku się ograniczać, uczyć się, powiedzmy, tych stałych, czy lepiej pójść w zoom? Ja już nie mówię o kitowych, tylko o tym, powiedzmy, pierwszym, kolejnym zoomie. Czy lepiej kupić sobie taki zoom 24-70 na przykład, taki standardowy 2.8 czy f4, no zależnie jaką potrzebujemy, i uczyć się tych różnych ogniskowych, ewentualnie manualnie sobie blokując ten pierścień na jakieś tam wartości? znaczy to już troszeczkę żeśmy poruszali ten temat, w tym sensie, że oba podejścia mają swoje zalety i wady, prawda? Raczej tak jak mówiłem, ja się uczyłem na stałce i to takie dyscypliny uczyło, nie? No, uczyło też nie pstrykania miliona zdjęć, nie? To jeszcze bardziej to były czasy analogowe, 36 tak, zdjęć, 36 tak. zdjęć. Jak Pewne się pstrykało, ograniczenia tak. No teraz się znacznie łatwiej uczyć, ale właśnie to, co też słusznie zauważyłeś, że jak mamy ten zoom, to możemy bardzo szybko się nauczyć tego i sprawdzić sobie w EXIF-ach, jakie ogniskowe najczęściej wykorzystujemy, nie? Z kolei do krajobrazów jakichś, jak wiemy, że będziemy dużo krajobrazów fotografować, no to ten zoom ma jakiś tam szeroki kąt, nie? Ale bardzo często się okazuje, że na przykład ten 24 to już jest za mało. No i wtedy możemy wejść
wiesz, te szersze ujęcia, no są jakieś wnętrza, jakieś, tak jak powiedziałeś, o tej katedrze, czy No tak, jakieś budynki z chyba ulicy, szerzej. to czasami jest jakaś wąska uliczka, nie jesteśmy w stanie odejść kilka kroków dalej, musimy użyć jakiegoś obiektywu, który daje nam większy kąt widzenia, no i wtedy albo wchodzimy tutaj, bodajże mamy Mamy jakieś gdzieś 16, nie? 16-35 tutaj bodajże ten Sony, więc mamy takie obiektywy klasy tam 16, 14, czyli to jest takie naprawdę ultra szeroki kąt, to są kąty widzenia na poziomie tam 110-120 stopni i dojeżdżające do takiego standardowego szerokiego kąta, czyli tego 30-35 mm. I do takiej fotografii, takiej reportersko-ulicznej, krajobrazowej, to się świetnie nadaje, prawda? A jeżeli nam okazuje się, że chcemy ten ultraszeroki kąt też wykorzystywać w kiepskich warunkach oświetleniowych, do jakiegoś astrofoto krajobrazowego, czy tak dalej, czy fotografia właśnie takiego klasycznego astrofoto, że fotografujemy tylko niebo, no to wtedy zależy nam na troszeczkę lepszym świetle. Też trzeba kupić stałki, tych stałek w tym zakresie od powiedzmy 14 do 20 mm z tym ultraszerokim kątem jest też cała masa. Teraz tak, od jakiegoś czasu ja przyuważyłem, że pojawiło się sporo takich właśnie astrostałek, takich 14 mm, gdzie one mają 1,4. Tak, to już To takie jest ekstremalne. No, bardzo ci fajne. kiedyś jeszcze 20 lat temu, jak ta fotografia, było to takiej nie, to tam możliwości. 2,8 to było standardowe światło, które było w tym ultraszerokim kącie. Tam jak ktoś zrobił 2,0, no to w ogóle był jakiś ewenement. Nie? 1,4 to już A jest teraz tak. Mamy kolosalna różnica. 24, 20, 18, tam 14 i wszystkie potrafią mieć 1,8 albo 1,4, nie? Więc znaczy fakt też trzeba się pamiętać z tym, że to też ma swoją cenę. No, czyli obiektyw ultraszerokokątny bardzo jasny. Mówisz o Wiecie, cenie niepieniężnej. to- Cenę, tak, ma cenę i taką, bo one też kosztują, oczywiście im bardziej ekstremalne parametry, tym trudniejszy obiektyw do zrobienia, tym więcej elementów optycznych trzeba tam zastosować, tym lepszą technologię włożyć, no to cena taka na półce sklepowa, którą musimy wyłożyć, w złotówkach zapłacić, jest też odpowiednio wyższa, natomiast jest cena w postaci rozmiarów i wagi tego sprzętu, no bo te ultraszerokokątne obiektywy, no żeby rejestrować tak szerokie kąty i wginać je, że tak powiem, na tą małą matrycę, no to mają najczęściej bardzo duże te przednie wypukłe soczewki, prawda? I no taki duży kawał szkła umieszczony w środku, nie dość, że swój rozmiar zajmuje, to jeszcze swoje waży. No i tyle, no więc tego problemu w takim 16-35 nie będziemy mieli, no ale tu mamy światło f4, nie 1.8, ani 1.4, prawda? Znaczy no tu plus też taki, że w tym obiektywie mamy tu filtr 72 mm, może założyć sobie filtry. Dokładnie tak. Tutaj jeżeli filtry to jest ten koszt, tak. który możemy kupić zwykły filtr sobie nakręcany, a w tych ultra szerokich, no to już ta soczewka wystaje. tak. Albo musimy jakieś specjalistyczne systemy, albo jakiś taki filtr, który wkładamy z tyłu. No ale to też jest jakieś tam ograniczenie i to też jest dodatkowy pieniężny już koszt. Dokładnie, nie? tak. No dobra, powiedz mi, bo wy dużo testujecie na optyczne obiektywów, jesteście w tym ekspertami na polskim rynku i powiedz mi, czy współczesne obiektywy zmiennoogniskowe, zoomy dorównują już jakością stałką? Tak, to nie ma drastycznych. Oczywiście jak już tam żyjemy te rekordy rozdzielczości, to one najczęściej są bite przez obiektywy stałoogniskowe, no, ale to wynika z dwóch czynników. Czyli po pierwsze obiektywy stałoogniskowe często mają lepsze światło. Jakość obrazu poprawia się wraz z przymykaniem przysłony, no bo przymykając przysłony, odcinamy te brzeżne części optyki, tak, które wprowadzają najwięcej wad. No i teraz w przypadku obiektywów zoomów, które mają światło tam, nie wiem, 2,8, 4, 5, 6, no to te przymykanie też działa, natomiast mamy mało przestrzeni, bo potem pojawia się zjawisko takie optyczne zwane dyfrakcją, które z drugiej strony ogranicza rozdzielczość. Więc mamy mało przestrzeni, żeby przymknąć obiektyw i uzyskać wysoką rozdzielczość w przypadku obiektywów zoom. A w przypadku obiektywów tych stałoogniskowych, które mają światło tam 1,2, 1,4 czy 1,8, tej przestrzeni jest znacznie więcej. Te jasne obiektywy potrafią bić rekordy rozdzielczości właśnie na przysłonach w okolicach f2,8, przepraszam. I to jest takie optimum najczęściej dla tych współczesnych stałek, gdzie te wyniki w okolicach f2,8, f4,0 są najlepsze. Jeżeli zoom zaczyna się od 3,5, 4, no to nie ma f2,8, więc nie może tam bić rekordów rozdzielczości. Myślę też o tych takich, które teraz dosyć są, no, można powiedzieć popularne, na pewno no nie aż tak popularne, bo one cenowo są dosyć drogie. Te obiektywy zoom, które wychodzą f2. Tak, no to one tak. No to już jest taki tam top były możliwości chyba i właśnie producentów. Canon i Sony i Sigma puściły takie zoomy, albo o stałym świetle f2, albo zaczynające mieć od f2, teraz też tam Samyang i tam też tego 35, 150 f2 też się zaczynają. I te obiektywy jak najbardziej są w stanie atakować pozycję tych najlepszych stałek.
I jak najbardziej ten problem tego, że nie mamy tej przestrzeni do przymykania, to nie istnieje, no bo one się potrafią nawet te ekstremalne zoomy od 1.8 zaczynać. Więc one tak. mają taką samą jasność jak większość stałek, prawda? Gdzie fakt, nadal mamy tam do czynienia z bardziej skomplikowaną optyką, bo to jest zoom, no więc ilość soczewek, ilość zgranic, powietrze, szkło, pochłanianie w szkle, wszystkie te miejsca, gdzie możemy wprowadzić jakieś dodatkowe mikrowady, to tego jest nam więcej, więc tym zoomom jest znacznie trudniej uzyskać ten dobry wynik niż stałką, ale no to już są takie różnice, które powiedzmy ja widzę na pomiarach uzyskiwanych na jakichś profesjonalnych tablicach testowych, a zwykły użytkownik, który pstryknie nawet w tych samych warunkach zdjęcie jednym i drugim obiektywem, to może tej różnicy zupełnie nawet nie zauważyć. Nie, ja myślę właśnie, że raczej dla takiego początkującego użytkownika to raczej to jest w ogóle niezauważalne chyba. Bo Tak. Czyli dla amatora, to mówię, no, dla wielu amatorów... nawet którzy- pewnie śledząc, mając dwa zdjęcia obok siebie, to ta różnica jest tak minimalna. Tak, oczywiście dochodzą do tego całe masy innych czynników, typu błędy autofokusa, czynniki związane nawet z przejrzystością powietrza. W jakichś zimowych warunkach smogu, no to najostrzejszy obiektyw będzie pokazywał zdjęcia, które będą miały taką mgiełkę i spadek kontrastu. No więc to wiele rzeczy na to wpływa, na to, jak ten nasz ostateczny obraz, jaki uzyskamy przez przez połączenie obiektywu i aparatu i umiejętności fotografa. No więc tutaj dużo rzeczy wpływa na to, jaki będzie ostateczny efekt. No dobra, a powiedz mi, jak jasnego obiektywu potrzebujemy? Bo często nam się wydaje, że ten f1.4 będzie lepszy od 1.8 albo f2, a 1.2 powiedzmy jeszcze jaśniejszy ten obiektyw 1.2 powiedzmy to już jest w ogóle najlepszy, the best i zrobi nam super zdjęcia. Nie wiem, jak jasnego obiektywu powiedzmy normalny człowiek potrzebuje? Znaczy, to jest też pytanie, które trzeba sobie postawić na początku, bo ono, tak jak powiedziałem, zależy od tego, co chcemy fotografować. Ekstremalne światła, typu tam 1.2, 1.0 nawet, takie tak, zdarzały się też obiektywy takie powszechnie dostępne, które miały światło 0,95, będą wygrały osoby, które fotografują w bardzo kiepskich warunkach oświetleniowych. Astrofotografia na przykład. No to tam światło jest podstawą, więc tam bardzo jasne obiektywy znajdą zastosowanie. Druga taka sytuacja to nawet nie chodzi o światło, tylko o głębię ostrości. Omawiając te zależności pomiędzy ogniskowymi tak, no to im mniejsze światło, tym większe możliwości uzyskiwania małej głębi ostrości. Więc jeżeli zależy nam na portretach z małą głębią ostrości, no to bitowy zoom, który się kończy na f5.6 albo nawet f6.3, tak jak to jest współczesne, no to będzie się zupełnie nie dodawał do tego typu fotografii. Więc tutaj będziemy szukali obiektywów z zakresu portretowego 85-135, no i tutaj światło f2.0, f1.8 albo nawet f1.4, no bo a w przypadku 85 są takie obiektywy, które mają światło f1.2. No i tego nam nikt nie zastąpi. No, Tu mamy taki tak, dokładnie. dosyć jaśniutki, Tak. bardzo fajny. To jest ten Nikon, tak? Tutaj Tak, to jest Nikon. 85 właśnie, 1.2, no ale właśnie, no to też... No i widać też rozmiar tego obiektywu. Właśnie, nie? Znaczy to też musimy pamiętać, że jak kupimy sobie 85 1.4, to bodajże chyba tutaj mamy z tą Sirui Aurora. No, Aurora. to jest 35 chyba. Nie, czy to jest 85? 35. 35, właśnie, no właśnie, no i zestawmy, nie? Tu mamy jeden, żeby uczciwie zrobić porównanie, to może zdejmijmy tą osłonę przeciwsłoneczną. No, masz przycisk. Tak. A tutaj jest, tak. No i 1.2, 1.4, prawda? Nie, to jest 1.4 nawet. 1.4. Czyli nie różnią się jakoś dramatycznie światłem, natomiast Rozmiarem, rozmiary i ceną... No, cena to już... Tak, my się tutaj dopłacamy i za światło, i za producenta firmowego. Tu mamy producenta niezależnego, który zawsze stara się za tą cenę trochę lepszą zrobić niż produkty firmowe. No i znowu, no i jeżeli nas stać, jeżeli nie boimy się tej wagi, tych gabarytów, no to światło 1.2 jest dla nas. Natomiast jeżeli ta zmiana tego światła z 1.2 na 1.4 nie będzie dla nas zbyt dużym kompromisem, bo i tak bardzo rzadko będziemy wykorzystywali te 1.2, no to światło 1.4 w zupełności nam wystarczy. Nawet 1.8, ten 1.8 będzie jeszcze troszeczkę mniejsza i jeszcze troszeczkę lżejsza. No więc... Bardziej kompaktowa. Tak. To znaczy, no tak, to trzeba się zastanowić, do czego tego potrzebujemy i czy w w ogóle taki amator potrzebuje 1.2, bo to też Tak, też mi się wydaje właśnie... pytamy, Tak, czy ta różnica jest warta tej wagi i wydania tych pieniędzy na ten obiektyw, czy on nie jest bardziej do profesjonalnych zastosowań, gdzie ścigamy się o tą jakość też, nie? To się zgadza. Myślę, że większość fotografów, nawet zawodowych, zadowala się takim klasycznym zestawem parametrów, czyli 85 f1.4. No. No tak. Znaczy, ja ci powiem, że jako zawodowy fotograf
Moim ulubioną przysłoną to jest f2, bo przy tej przysłonie mamy po pierwsze całkiem spoko już głębie, a nadal mamy fajną plastykę, a jakość tych obiektywów jest spoko, ale dodatkowo waga i rozmiar tych obiektywów Tak, jest dokładnie tak. Jest taka przyjemna, że spokojnie można cały 1.8 dzień czy pracować. 2.0 sobie kupić, tak, no, tak jak mówisz, no to nie czujemy, że coś nosimy, prawda? 1.2 jest fajny jako taki obiektyw, powiedzmy, W studiu, na specjalistyczny, w statywie, studio, czy prawda, gdzieś postawi- po jakichś bardzo specjalistycznych, powiedzmy, zastosowań, że potrzebujemy Tego ekstremu, tej tak. ekstremu, tej głębi i tej ostrości, powiedzmy, którą Nie, chcemy z tego znaczy ja, wyciągnąć. broń Boże, bym nie zachęcał do kupowania początkujących, żeby od razu poszedł, wywalił 10 000 na obiektyw No tak. 1.2, 85, zanim w ogóle dojrzeje do tego, czy taki go obiektyw jest mu potrzebuje, nie? potrzebny. Nie? Więc Ale jeżeli często chce spróbować z portretów, to niech chce kupi właśnie 85 1.4 producenta niezależnego, gdzie zapłaci około 2000 zł, albo nawet 1.8, to już wtedy te obiektywy jedynkę mają z przodu w przypadku ceny obiektywów pełnoklatkowych, a w przypadku tych mniejszych matryc, to tam nawet można zejść takie 56, 1.2, czy 1.4, one mają, przez to, że to jest mniejsza matryca, no to ta głębia ostrości będzie tam troszeczkę większa, no ale one też będą odpowiednikiem tego 1.8, 2.0. Tak. No to takie 56, no to potrafią kosztować poniżej 1000 zł. No tam jakieś wiltroksy, nie wiltroksy, to są fajne optycznie i dają tak, fajną malutkie, głębię. lekkie, tanie i bardzo szybko się można nauczyć fotografować i przekonać się, czy to jest dla nas, czy nie. Właśnie ja z takiej doświadczenia fotografa często ślubnego, gdzieś na weselach widziałem gości, którzy mieli dużo lepszy sprzęt, powiem, ode mnie, dużo bardziej właśnie wypasiony, gdzie ja przechodziłem z jakąś 85, powiedzmy jakimś zoomikiem czy innymi stałkami, a gość przychodził właśnie z obiektywami 1.2, jakiś wypasiony super aparat, ze 3 obiektywy, które no, widać, że wydał duży budżet, a widać, że to jest bardziej wydane, no bo było mnie stać, poszedłem do sprzedawcy, spytałem, co jest najlepszego, no i jakby sprzedawca dał mi coś najlepszego, tylko to najlepsze jest ogólnie jako najlepsze, a nie najlepsze dla mnie. Tak. No, poza tym no zawsze jeszcze dochodzi rozróżnienie, nie tylko sprzęt robi zdjęcia, nie? Rozróżnienie No tak. pomiędzy fotografem a operatorem z pustu migawki. Prawda? Więc musimy wiedzieć, że możemy mieć świetny sprzęt i zrobić fatalne zdjęcia, No a tak. możemy mieć sprzęt, no teraz w zasadzie nie ma na rynku złego sprzętu. No, kupić Nie ma. budżetowy aparat z budżetowym kitem i dobry fotograf zrobi świetne zdjęcia takim zestawem. Oczywiście, jak mu damy jeszcze lepsze, lepiej dopasowane do jego Narzędzia, potrzeb tak. narzędzia, no zrobi jeszcze lepsze, no, ale może się okazać tak, że tak te zdjęcia wykonane prostym sprzętem przez dobrego fotografa będą wyraźnie lepsze niż te zdjęcia wykonane świetnym i drogim sprzętem przez początkującą osobę albo osobę, która nie ma talentu do fotografii. No dobra. Powiedz, bo tak rozmawiamy o tych jasnościach tych obiektywów, a czy stabilizacja, którą teraz mamy często już budowaną w body, czy w obiektywie, może nam zastąpić ten jasny obiektyw, czy to jest takie troszkę złudne myślenie? W ogólności nie, no bo stabilizacja po pierwsze nie zastąpi jasności z powodu tego, że ta jasność umożliwia nam generowanie tej małej głębi ostrości. No, to stabilizacja nam nie pomoże. Druga sprawa, stabilizacja nie zamrozi nam ruchu. W niektórych warunkach obiektywy ciemne, stabilizowane, to ta kombinacja czułości, którą użyjemy i jasności obiektywu i stabilizacji spowoduje, że na przykład wymusi na nas robienie zdjęć czasami ekspozycji 1/20, 1/30, czasami 1/50 sekundy i jak ktoś nam będzie się dynamicznie w kadrze ruszał, no to nie ma szans, żeby, Tak, to będzie rozmazane. żeby właśnie był nieporuszony. No więc wtedy musimy wejść na te czasy na poziomie 1 kilkusetnej, żeby zamrozić ten ruch. Potrzebujemy jasniejszego obiektywu, nawet jeżeli on też będzie stabilizowany. No więc, natomiast no, stabilizacja jest pomocna bardzo w zastosowaniach takich sportowych, W teleobiektywach. teleobiektywach tak, przyrodniczych, to ona jest nam bardzo potrzebna, no bo jeżeli mamy ogniskową, no, zwykle się mówi, że nieporuszone zdjęcie przy ogniskowej danej wykonamy wtedy, kiedy użyjemy czasu ekspozycji, który jest odwrotnością tej ogniskowej. Czyli Okej, czyli mamy 500 mm, to jest jedna 500 i 500, krótsze czasy to pozwolą nam ten. No więc jeżeli wchodzimy do jakiegoś takiego, może nawet nie ciemnego lasu, tylko taki zwykły dzień, w którym może nie świeci jakoś słońce idealnie, nie jesteśmy na otwartej przestrzeni, wchodzimy do lasu z obiektywem ogniskowej 500 mm i mamy światło, powiedzmy nawet obiektyw drogi, który ma tam światło f4 czy f5.6 i nie chcemy wchodzić na jakieś ekstremalne czułości, żeby nie degradować jakości tego obrazu, to te czasy 1/500, 1/1000, które by
pozwoliły uzyskać to nieporuszone zdjęcie, no niestety wymuszą użycie czułości ISO 3200, No tak. czyli to 6400. A jeżeli włączymy stabilizację, to nagle się okaże, że nieporuszone zdjęcie będziemy w stanie wykonać na czasie ekspozycji 1/100, 1/50 sekundy. No to mamy te 2-3 EV do przodu. Nie musimy używać ISO 3200, tylko możemy użyć ISO 800 albo ISO 400, na którym ta jakość tego obrazu i też szumy są znacznie mniejsze. Więc w takich sytuacjach ta stabilizacja jest niezastąpiona i dlatego większość obiektywów typu tele tą stabilizację posiada. Kolejną grupą osób, która docenia obecność stabilizacji, i to nie tylko w teleobiektywach, ale w krótszych obiektywach, są osoby filmujące. Tutaj też stabilizacja jest No tak, bardzo przydatna. Często filmujemy z ręki. Tak. I tutaj też do czego innego niż światło, prawda? W przypadku takich zastosowań. No tak. Czyli stabilizacja nam się przydaje nie zawsze, ale i nie uratuje nam tego jasnego obiektywu, ale jak najbardziej jest przydatna. Tak, no w niektórych zastosowaniach jest wręcz niezbędna. No właśnie, wręcz niezbędna. Tak. No dobra, porozmawialiśmy trochę o tych jasnościach, o przesłonach, o obiektywach. Może teraz zróbmy taki mały poradnik dla osób, które będą szukały swojego pierwszego obiektywu do różnych zastosowań. I powiedz mi, taki obiektyw, jeśli kupujemy nasz pierwszy aparat i ma być to aparat taki rodzinny, wakacyjny, chcemy fotografować rodzinę, nasze dzieciaki, bo często też taki jest moment, że ludzie się gdzieś przełamują i stwierdzają, że okej, mam tym telefonem, rodzi mi się pierwsze, drugie dziecko i chcę troszkę podnieść, powiedzmy, jakość tych zdjęć naszych rodzinnych. Jaki obiektyw dobry byłby właśnie do takiego ogólnego fotografowania, powiedzmy, rodziny, wakacji? Znaczy to ja bym tu zaczął od obiektywu kitowego, który jest Mhm. zwykle dostępny w zestawie z korpusem i każdy producent coś takiego oferuje. Natomiast jeżeli możemy, to ja bym nawet sugerował wybranie takiego troszeczkę szerszego kita, prawda? Kiedyś taką klasą szerszych kitów na pełnej klatce to było 24-105, a nie 20. Teraz bardzo często producenci to ograniczają, nie? Kiedyś było 24-70, teraz jest 28-70, bo nawet 28-60 i tak dalej, i tak dalej. Więc ten zakres tych ogniskowych jest tam mniejszy, więc uniwersalność tego obiektywu kitowego jest mniejsza. Ja bym sugerował, żeby poszukać jednak takich rozwiązań troszeczkę o większym zakresie ogniskowych. W APS-C też mamy takie, 18-70, 16-70. Ja sam na przykład używam do swojego aparatu 16-70 f4, prawda? Bo to jest bardzo fajny, taki uniwersalny zakres. 16 to już jest tam szeroki kąt na poziomie 80 stopni pole widzenia. 70 PSC, no to już jest można taka fajnie zbliżyć, tak. odbity na f4, to jeszcze jakiś portret wyjdzie i za jakaś tam głębi ostrości da się jeszcze złapać. Więc to jest takie chyba najfajniejsze rozwiązanie na początek, no bo oczywiście jest też klasa tych telezoomów, super zoomów, tu bodajże mamy jakiegoś soniacza. Tak, on jest taki dosyć O, malutki. tu 24, 240. Ale można zobaczyć, że on jest bardzo fajny, jak go nawet porównamy tutaj z... Tak. Znaczy naszym pracuje LED, że one się wysuwają jeszcze, tak. nie? Ale właśnie w pozycji złożonej to wcale nie jest jakiś tam ekstremalnie duży obiektyw. Całkiem mały. A mamy tutaj pole widzenia od tych 80, okolic 80 stopni do 24 mm do 240, to jest całkiem solidny teleobiektyw. No to już złapać można... sam dzwon Tak, rakiety, dokładnie tak. Czy na jakiegoś tam, nie wiem, zobaczymy jakiegoś ilonka, czy tam tak, jakiegoś to możemy przybliżyć jakiegoś fajne ptaka zdjęcia. większego, przybliżyć i przynajmniej zobaczyć, co sfotografowaliśmy, a na takim standardowym kicie tam 24, 60 czy 24 nawet 70, no to zobaczymy ropkę. No tak, kilka pikseli na Tak. Więc to są takie obiektywy bardzo uniwersalne. Można powiedzieć, że to są takie obiektywy wyjazdowe, nie? Że jak chcemy jechać na wyjazd, nie jedziemy z rodziną, nie chcemy brać dziesiątków obiektywów i zmieniać ich co chwilę, no bo to wiadomo, że idziemy, nie wiem, z żoną, z dziećmi i to też jest taka pewna niecierpliwość rodziny, nie? To, poczekajcie, ja muszę zmienić obiektyw. Tak, nie? No, tak. nie zawsze jest czas, żeby zmienić ten obiektyw, więc takie bardzo uniwersalne parametry, które sięgają od ultraszerokiego kąta widzenia do takiego solidnego tele, no w takich sytuacjach bardzo się sprawdzają. Natomiast no, to też zawsze pociąga za sobą degradację jakości. No, takie super zoomy zawsze będą słabsze optycznie niż nawet taki standardowy obiektyw kitowy, a już nie mówiąc o stałkach, prawda? No No, tak. więc coś za coś. Mamy obiektyw uniwersalny, mamy obiektyw, który nam pokrywa bardzo szeroki zakres ogniskowych, a jednocześnie płacimy za to światłem, no bo tam na tych długich ogniskowych, żeby on miał właśnie, bo światło można zrobić dowolne, na dowolnie możemy tam f8 zrobić na tej maksymalnej ogniskowej, bo dowolnej duże to przesadzam, ale to nie będzie obiektyw takich rozmiarów, tylko kilkukrotnie większy i kilkukrotnie droższy. I ponieważ, żeby zachować użyteczność tych obiektywów typu super zoom i żeby one miały normalne rozmiary, no to efekt jest taki, że na tych długich ogniskowych one mają te światła na poziomie tam 5.6, 6.3 albo f8, prawda? One są już dosyć ciemne, więc to są obiektywy takie typowo do zastosowania
na wycieczce, kiedy my jesteśmy lato, świeci słońce, jesteśmy na otwartej przestrzeni, to nie mamy problemu z tym, że jak używamy No tak, światła mamy dużo. światła mamy dużo. Ale bardzo często to nawet te obiektywy kitowe, czy takie super zoomy są już wyposażone w stabilizację, więc w takiej sytuacji ta stabilizacja też nam pomoże. Wiele korpusów ma stabilizację matrycy, no więc daje to takie połączenie bardzo uniwersalne i które pozwala wykazać się temu obiektywowi i fotografowi w wielu zastosowaniach. A myślisz, że do takiego zestawu, jak powiedzieliśmy, tego jednego obiektywu, warto dokupić powiedzmy taką jasną 35? Znaczy ja Powiedzmy. myślę, że w zasadzie każdy powinien rozważyć, jeżeli chce tą fotografię traktować poważnie, jako takie hobby, którym chcemy się rozwijać, no to ja bym sugerował, to już ogniskowa tej stałki to już zależy od naszych upodobań, No prawda? tak, No od tego, co bo będziemy właśnie, jak fotografować. lubimy portrety, to ja bym zaczął od razu wszedł jakąś 85 powiedzmy, czy 105, czy 135. No a w 85 jest największy wybór i żeby na początek zacząć od czegoś taniego, no to wybór 85 w świetle f1.8 i f2.0 jest obecnie tak ogromny, że każdy znajdzie dla siebie jakiś fajny model w rozsądnej cenie. Jak ktoś chce właśnie taką fotografię reporterską, no to ta 35, 28 będzie wtedy lepsza, nie? A jak ktoś chce, no, nie wie, albo lubi odzorowanie obiektywu standardowego, no to wtedy te okolice tych 50 mm i wtedy tam wybór to jeszcze jest większy tak naprawdę, bo tych obiektywów nawet ze światłem 1.4 te standardy obecnie wcale nie są takie drogie. No To nie, jest- a to jest- 50 to jest chyba jedna z takich tak, tańszych ogniskowych. I to jest najprostszy obiektyw do zrobienia, bo tam nie mamy ekstremalnie... Odjeżdżając od standardu, obiektywy robią się trudniejsze do zrobienia. Optycznie. Optycznie, tak. No, trzeba więcej technologii, więcej soczewek zastosować i tak dalej, i tak dalej. Znaczy te obiektywy też są łatwiejsze do zrobienia, ale pod warunkiem, że nie przesadzamy ze światłem. Tam mogą być też kłasy, ale zwykle w obiektywie to chcemy mieć troszeczkę lepsze te światło, no bo chcemy tą mgłę ostrości walczyć. No tak. No, takie nieprzypadkowo no, te obiektywy klasy 50 mm standardowe, takie o świetle 1.4, 1.8 czy 2.0 przez wiele lat były konstruowane w układzie podwójnego Gaussa. Czyli to były takie symetryczne układy, 3 soczewki po jednej, 3 soczewki po drugiej, tam czasami modyfikowali 4, no to było 6-7 soczewek, no i to nie było nic skomplikowanego, prawda? Które były do siebie bardzo podobne, były wręcz czasami symetrycznie odbijane, więc to sposób produkcji tego był prosty. No teraz te współczesne obiektywy są znacznie, nawet większość standardów to teraz tak w okolicach 10 soczewek ma. Czyli bardziej skomplikowane. Bardziej skomplikowane, ale też są dużo lepiej skorygowane pod względem wszelkiego rodzaju wad, więc to są obiektywy znacznie lepsze optyczne niż te stare Gaussy, ale też większe i cięższe i droższe, no więc coś za coś. Ja myślę, że wiele osób też jakby kupiło jakiegoś takiego starego Gaussa podwójnego i zapięło przy mocy przejściówki do bezlusterkowca, to też by sporo frajdy taki obiektyw sprawił w dzisiejszych czasach. Właśnie, ja myślę, że dla takiego zabawy, powiedzmy do fotografowania rodziny może niekoniecznie, bo to jednak obiektyw manualny, bo myślę o manualnych obiektywach właśnie stałych. A to już którą najwięcej wspomnieliśmy. uczy, tak. Ale to też możemy ten drugi i trzeci obiektyw, powiedzmy jak już mamy taki rodzinny obiektyw, sobie kupić kilka jakichś stałek, które kupimy za 100-200 zł, jakichś starych Canonów. Przez przejściówkę to sobie podłączyć do naszego bezlusterkowca. Wtedy też mega fajnie się pobawić do takich stałych portretów, czy do stałej fotografii na wakacjach, gdzie Tak. nic nam nie ucieka, nie biega. Dokładnie. Możemy sobie manualnie poostrzyć. To też myślę, że fajnie uczy takiego spowolnienia, bo to wymusza na nas, żeby no, nie nacisnąć ten spust migawki i iść dalej, tylko musimy stanąć, musimy zastanowić się nad kadrem. Na statywie też, jak jakieś No robimy tak. zdjęcie krajobrazowe, czy to w kiepskich warunkach, czy rozmywamy, nie wiem, jakieś wodospady, czy płynącą wodę, no to musi mieć statyw, no bo filtr No ND i tak dalej. No więc to ja bardzo dużą liczbę swoich wypraw fotograficznych obsługiwałem sprzętem Fuji i wtedy miałem tam taki obiektyw kit albo trochę lepszy kit z autofokusem. Natomiast na te szersze kąty widzenia to miałem Samyanga 12 f2.0, która była całkowicie manualna i Rebioco 8 mm, które też było całkowicie manualne. I zupełnie nie czułem jakiegoś dyskomfortu z tego powodu, że nie mam tam autofokusa. Świetnie mi się fotografowały. Obiektywy pozbawione autofokusa też są tańsze, mniejsze, lżejsze, no bo odchodzą jakieś tam dodatkowe mechanizmy w obudowie, które tam muszą być zaimplementowane, jeżeli ten autofokus jest. Więc to były bardzo malutkie, zgrabne obiektywiki, które miały światło, ta 12 Samyanga miała światło f2.0, no więc jak na ultra szeroki kąt światło f2.0 fajny, a średnica filtrów tam miała, nie wiem, 60 parę milimetrów, więc filtry nie były drogie. No tak. Można było biegać po szczytach wysokich i się człowiek nie umęczył, prawda? Ani z obiektyw, ani jego akcesoria nie ważyły dużo. No właśnie, odpowiedzieliśmy w dużej mierze też na, przy okazji na inne moje pytania odnośnie na przykład fotografii portretowej. Tu już wspomnieliśmy, że tutaj ta 85 mm, 105, 135 to są takie Klasyki. klasyki.
Dużo osób też fotografuje, ja też osobiście lubię 50, 55, Zeissa jest taka fajna, pierwsza, którą tam wydali z Sonar. Sonym. Ona jest mega fajna, mega ostra i no mi ona się też podoba. To jest taka ogniskowa, troszkę szersza, ale nadal do portretu myślę, że też jest fajna, troszkę więcej pokazujemy tego. Tak, no tam jeszcze nie ma tych, nie ma tych zniekształceń, więc tak, to jest jak najbardziej. No, jeżeli chcemy też pokazać nie tylko twarz, ale więcej, no to albo nie wiem, szczególnie te, o właśnie, no to też takie, można powiedzieć, że dobrym zastosowaniem obiektywów takich klasy od no powiedzmy nawet 28, ale najbardziej 35-50 mm ze świetnym światłem, typu tam 1.4, 1.2, no to jest fotografowanie całych sylwetek ludzkich i wydzielanie ich z tła, No prawda? To też nie jest... Stabilizacja nam tego nie załatwi, kit nam tego nie załatwi, to No tylko nie, to musi być tylko ogniskowa właśnie tego typu. To super jasne. I właśnie, i bardzo dobra jasność obiektywu, no bo wtedy będziemy mieli tą płaszczyznę ostrości w miejscu, gdzie stoi nam model Tak, czy modelka, a wszystko inne będzie poza głębią ostrości, będzie piękne rozmycie. No więc No tak, wszystko zależy od potrzeb. dokładnie tak. Portret środowiskowy, czyli taka 24, wtedy 1.4, pięknie nam pokaże bardzo dużo tej osoby i też tego otoczenia, które będzie miało taką delikatne, fajne rozmycie. Dokładnie tak, dokładnie e, tak. Bardzo profesjonalny look. Dobra, kolejna rzecz to były obiektywy dla fotografa krajobrazu. To też częściowo poruszyliśmy, ale powiedz, jesteś bardziej typ, który sięga po 16-35, czy raczej 24-70? No ja zdecydowanie w ultra szeroki kąt idę. Ultra szeroki. Tak, To tak, ja ja sobie trochę nie- bardziej w drugą stronę, bo i też wolę jakieś górskie klimaty. Tak, bo takie zbliżenie szczytów czy coś, to Tam nawet jest teleobiektywy się Dużo używa, łatwiej, prawda? tak, Więc, tak. więc to... Nawet 100-400 Tak, taka tak, Sigma jak najbardziej, przy jak takich najbardziej. dużych szczytach w Nie, Alpach nie, też fajnie Ale wygląda. ja zdecydowanie wolę właśnie taki zakres 16-35, co jest dla mnie... Wnioskuję z rozmowy, z posiadania tego Tak. ultra szerokiego. Tak. Ja w ogóle jestem fanem ultra szerokich kątów, więc... No właśnie, a powiedz mi, od ilu milimetrów możemy myśleć o fotografowaniu ptaków, o początku tej fotografii ptasiej, takiej przyrody? No ja zaczynałem takim klasycznym 70-300. To taki klasyk, Tak, to są... pewnie 3,5, 5,6, coś takiego. Tak, tam się okolice 4 było na tym, a kończyło się na 5-6. Kiedyś w zasadzie każdy producent w czasach lustrzankowych, kiedy ta fotografia cyfrowa stawała się taka popularna, to u każdego producenta taki obiektyw klasy 70-300 albo 75-300 był właśnie o tych parametrach. I one były najczęściej bardzo przystępne cenowo. Ja to zaczynałem od Sigmy, tej Apo. Główną wadą tych obiektywów, tych tanich, było to, że one nie miały stabilizacji jednak. Ale właśnie już te 300 mm w przypadku tych mniej płochliwych ptaków, jeżeli mamy jakiś karmik w ogródku, jeżeli idziemy sobie do takiego parku w mieście, gdzie te ptaki są przyzwyczajone do obecności ludzkiej, to ogniskowa 300 mm, w szczególności jeszcze na kropie, razy 1,5, też można całkiem udane zdjęcia zrobić i ja zaczynałem od czegoś takiego, potem przeszedłem na LK 100-400, tą pompkę sławną, no i to był już ogromny progres. Znaczy tam jeszcze przyszedłem przez Canona 70-300, ale już ze stabilizacją, no to było krótko, potem była właśnie Canon 100-400 i to był obiektyw, który już dużo frajdy z fotografowania dawał, no bo to był autofokus dobry, już była stabilizacja, no i to była LK, czyli był dosyć pancerny ten obiektyw. A teraz jest bardzo duży wybór obiektywów, które zaczynają się tam od ogniskowych na poziomie 150-200, a kończą na 600. No i to już jest naprawdę super komfort przy tych obiektywach, w których ogniskowe dochodzą do 600 mm. No to już naprawdę można się wykazać. A oczywiście, no, ci najbardziej zaawansowani fotografowie przyrody, no to używają obiektywu klasy 500, 600, może nawet 800, czy jaśniejszych. No a tutaj trzeba pamiętać, że tutaj wchodzimy już na budżety, które są porównywalne z cenami samochodów w przypadku niektórych z tych obiektywów. A szczególnie na pewno z dobrymi używanymi. Tak, Bo to dokładnie jest tak. Dokładnie. Nie, no, kilkadziesiąt tysięcy to gruby kilkadziesiąt tysięcy, tak, to 50-80 tysięcy złotych w przypadku tych najbardziej topowych szkieł, to No i tak. super jasnych, tak? Bo Tak, tam no bo to znaczy, mówimy o bo tych bardzo znaczy to, fajnych... w sumie tego nie powiedzieliśmy. No, w przypadku ultra szerokiego kąta to takiego przełożenia nie ma, bo ta wielkość przedniej soczewki na nią bardziej wpływa to, że musimy te bardzo szerokie kąty rejestrować. A w przypadku tele, to wielkość tej przedniej soczewki to mniej więcej oszacujemy, dzieląc ogniskową przez światło. Jak mamy obiektyw 600 mm i światło 4, no to ta przednia soczewka musi mieć 15 cm. No to jest smok. No tak. I tyle, więc dlatego to musi być drogie, to musi być ciężkie i tak dalej, no bo tego szkła te obiektywy nie mają jednej soczewki w przednim układzie, tam jest 1, 2, 3, 4 elementy, te obiektywy nawet stałogniskowe, te super jasne, no super jasne to mówimy w przypadku obiektywu, właśnie to też odpowiada na pytanie, dlaczego nie robimy obiektywów w świetle f2.8 czy tam 1.4 ogniskowej 600 mm.
No bo przy ogniskowej 600 mm i świetle f2.8 to ta przednia soczewka już powinna mieć ponad 20 cm. No to ten obiektyw będzie ważył nie 3, 4, 5 kg, tylko 20. Nie da się z tym chodzić. No tak, to już byłaby rakieta. Więc dlatego w przypadku ogniskowych 600 mm to najjaśniejsze obiektywy dostępne na rynku mają światło f4 i kosztują właśnie te grube kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak samo w przypadku 500 dostępnych na rynku chyba też jest 4. Dopiero 400 jest 2,8, no i ale to znowu 400 dzielone przez 2,8 to daje kilkanaście centymetrów, więc mamy znowu tą wielką przednią soczewkę, która ma kilkanaście centymetrów. A tutaj tak, przy tych fotografii powiedzmy ptaków przyrody często też się stosuje telekonwertery, nie? Tak, Czyli dokładnie ten tak, bo to jest zero bardzo- jasny obiektyw, fajnie jak mamy te 2,8, powiedzmy te 400, bo jak założymy telekonwerter, Konwerter, tak, to światło nam zawsze to 1,4 to światło jedną działkę nam idzie, czyli z obiektywu na przykład 600 f4 robi nam się wtedy f5.6. Nadal f5.6 światło to jest bardzo fajne do fotografii przyrodniczej, a jednocześnie mamy zyskujemy tę ogniskową o 1,4 razy większą. Czasami też, no też są dostępne telekonwertery 2 razy, które jeszcze jedną kolejną działkę nam, czyli z obiektywu f4 robi nam się obiektyw f8, ale ogniskowa z 600 robi nam się na 1200. I trzeba jednak pamiętać, że telekonwertery to jest taki dodatkowy układ optyczny włączany w optykę, która była już sama w sobie zaprojektowana przez optyka i zoptymalizowana do współpracy sama ze sobą. Więc tu mamy jeden telekonwerter, który ma pracować tak samo dobrze z wszystkimi obiektywami, do których się go podłączy. I to się tak nie da. On z jednymi będzie współpracował lepiej, z drugimi będzie współpracował gorzej. Telekonwerter zawsze spowoduje pogorszenie jakości obrazu. I o ile w przypadku tych wysokiej klasy stałek drogich, to połączenie telekonwertera klasy 1.4 powoduje, że ta degradacja jakości jest bardzo mała i to się świetnie używa. W przypadku telekonwerterów 2 razy, no, ta jakości jest już dużo wyższa i wielu fotografów się już na to nie decyduje. A w przypadku zoomów, no to już podłączenie telekonwertera bardzo często kończy się katastrofą, chociaż są zoomy, które dają sobie radę we współpracy z telekonwerterami. Więc to też trzeba o tym pamiętać. Okej, trzeba poczytać wcześniej i zobaczyć Dokładnie na tak, forum, dokładnie co tak. ludzie No, piszą. obejrzeć zdjęcia na przykład wykonane No właśnie. z takimi zestawami. Bo często jest tak, że niby mamy telekonwerter, podłączamy, nie ma tą wyższą ogniskową, a ta strata jakości jest tak duża, że jakbyśmy sobie wykropowali z tamtego oryginalnego zdjęcia, to Szczególnie przy dużej atrycy. tak, 60 milionów, to może się okazać, że ten telekonwerter Nie było warte. nic tam nie dał. Wydaliśmy dodatkowe 2000 zł, nosimy jakiś dodatkowy kawałek optyki w plecaku, a zysk jest żaden. No właśnie. To też są takie obiektywy, które już mają budowany telekonwerter, nie? Tak, no ale to też są bardzo drogie takie konstrukcje profesjonalne. Tak. Ale to wtedy to już jest fajne, wtedy tak, Już jest to- cały układ optyczny przystosowany do... wtedy optyk już wie, że ten telekonwerter będzie z tym układem optycznym współpracował, więc może go optymalizować do tego i wtedy takie zestawy zwykle pracują lepiej niż takie niezależne telekonwertery, które się wpina do dowolnego, no bo optyk, który projektuje telekonwerter, nie wie, do którego obiektywu No tak, bo albo musi użytkownik projektować go dokupi, więc on musi tak. taką ogólną konstrukcję zrobić, która mniej więcej sprawdzi się ze wszystkim. Jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego. To różnie bywa. Tak. No dobra, gadamy tu o tych teleobiektywach, ale powiedz mi, teraz jest moda na takie super teleobiektywy, właśnie tak jak i mamy tutaj obiektyw, czy 24-200, dużo firm ma, czy tam 28-200, teraz już nawet troszkę to sięga jeszcze szerzej nawet. To jest dobry pomysł na taki jeden obiektyw do wszystkiego, bo te obiektywy niektóre są dosyć jasne, bo one sięgają 2.8, 5.6 na przykład, już się zaczynają od 2.8. Czy to jest jakieś takie rozwiązanie na taki obiektyw do wszystkiego, że możemy zapiąć i zapomnieć? Znaczy, to są takie obiektywy dobre dla osób, które nie lubią zmieniać optyki, chcą wyjechać na jakiś wyjazd i nie brać ze sobą dużej liczby sprzętu. Natomiast one to są obiektywy, które niosą ze sobą bardzo dużo kompromisów. One nigdy nie będą jasne, nigdy nie będą tak ostre optycznie jak obiektywy o mniejszych zakresach ogniskowych, lepszym świetle albo stałki. No więc coś za coś. I teraz musimy się zastanowić, czy chcemy ten kompromis ponosić i to, że nie będziemy zmieniać tych obiektywów, nie podłączać do naszego korpusu obiektywu, który w danej sytuacji sprawi się trochę lepiej, jest warte naszego zaangażowania, czy nie. Z drugiej strony kupowanie jednego obiektywu i zapominanie o tym, jakie możliwości dają nam inne ogniskowe, inne światła, bardzo nas ogranicza. No, jeżeli chcemy rozwijać naszą pasję fotograficzną, no to taki super zoom jest bardzo ograniczający, powiedziałbym. No tak, bo tu zamykamy się w jednym Dokładnie obiektywie tak. i jakby nie eksperymentujemy, nie bawimy się innymi możliwościami, innymi obiektywami.
Okej, powiedz mi, gdybyś miał wskazać takich kilka najważniejszych rzeczy, na które zwrócić, kupując swój pierwszy obiektyw, nie wiem, czy ostrość, autofokus, bo na forach dużo ludzi pisze, że ten obiektyw jest słaby, ten jest słaby. Ja często patrzę i tak używałem tego obiektywu, mówię, no może i nie jest najlepszy, no ale to nie jest tak, żeby osoba taka, y, zwykły użytkownik, nie miał go kupić albo go nie polecać z tego powodu. Na co zwracać uwagę, powiedzmy, żeby też no, nie zwariować? Znaczy teraz jest taka sytuacja na rynku, że można powiedzieć, że nie ma słabych obiektywów. Większość tych obiektywów, które wchodzę, jest co najmniej dobra optycznie. Więc to już jest taka walka, czy jesteśmy dobrzy, bardzo dobrzy, czy świetni, czy wybitni. No, to na, No tymi, tak. na tych poziomach. Więc o błędy początkującego jest dużo trudniej teraz niż jeszcze te 15 czy 20 lat temu. Trudno odpowiedzieć na pytanie, no bo znowu, wymagamy ogólnej odpowiedzi na pytanie bardzo szczegółowe i znowu odbijamy się od tych zastosowań, które No tak, tak, ale będziemy mieli. właśnie, bo to tak myślę, żebyśmy porozmawiali o tym właśnie, na co ma zwracać ten użytkownik, czy bo kupując pewien obiektyw, z pewnymi rzeczami musimy się albo pogodzić, bo ten jest... No tak, znaczy musimy wiedzieć, czy jak, nie wiem, robimy fotografię dynamiczną, no to autofokus, śledzenie, skomplikowane algorytmy w korpusie, za okiem ptaka, za okiem Podążanie, modelki, tak. podejrzanie, to na takich rzeczach nam zależy, nie? A jak będziemy więc tutaj dobry autofokus zarówno korpusu, jak i obiektywu jest kluczowy. Natomiast jak zrobimy fotografię krajobrazową, tak jak ja mówiłem, no ja... To już niekoniecznie autofokus musimy zwracać Nie, dla uwagę, mnie było prawda? ważne, żeby obiektyw był mały, lekki, żeby można było na niego fajne filtry zakręcać, a autofokus był ostatnią rzeczą i nawet zrezygnowałem, kupiłem obiektyw manualny, no więc mówię, to jest wszystko zależy od tego, jakie są nasze potrzeby. No, obiektyw kitowy, kupowany dedykowanym korpusem, zwykle jest już w jakiś sposób dopasowany do niego, więc kiedyś to było, naprawdę mamy ogromny postęp. No, te pierwsze kity od 1855 plastikowe, one miały fatalne autofokusy, to były takie tak zwane wiertarki, nie? One warczały, kręciły mordką, czyli obracały tą przednim układem soczewek, tak jak nawet filtr się włożyło polaryzacyjny, On no się to trzeba, przekręcał, on się tak. przekręcał. Znaczy to było proste układy optyczne, ciemne, więc to były fatalne obiektywy. Teraz to większość tych obiektywów kitowych jest dużo, dużo lepsza, więc one się nadają na rozpoczęcie zabawy z fotografią znakomicie i taka początkująca osoba nie będzie zupełnie czuła, że jest czymś ograniczana. Znaczy bardziej się będzie czuła ograniczona tym, że zakres umieskowych może nie wystarczać do jej zastosowań, które ona chce robić w ramach tego swojego rozwoju na drodze fotografa, prawda? I wtedy on to musi się zastanowić. Ale tak jak powiedziałeś już też, że ten kit nam pozwoli powiedzieć, nie? Co fotografujemy najczęściej, jakich umieskowych używamy, czy kupujemy stałkę, która zmieści się w zakresie tego naszego kita, czy wychodzimy poza, bo na przykład nam czegoś tam bardzo brakuje. Więc zacznijmy od obiektywu, od aparatu z obiektywem kitowym. No i jeżeli jesteśmy oczywiście osobą początkującą, no bo tak jak mówię, jako fotograf świadomy, który już kiedyś fotografował w jakimś innym systemie, na przykład zmienia system i chce wejść No tak, to już w coś nowego, budować od zera, no to on doskonale wie, co ma kupić, prawda? I co fotografuje. No dobra, powiedz mi, czy powinniśmy się bać firm trzecich obiektywów? Bo kiedyś było takie przeświadczenie, że te obiektywy firm trzecich to albo nie działają, albo im autofokus coś szwankuje, albo będą inne jakieś tam problemy. Czy tu też, podobnie jak z tymi kitami, tak naprawdę, no, kiedyś faktycznie nawet się na te Sigmy i Tamrony mówiło kundelki tak pogardliwie, prawda? Nie, no teraz absolutnie nie. To są wiele z tych producentów potrafi robić tak ostre obiektywy, że one biją rekordy rozdzielczości i są lepsze optycznie niż obiektywy producentów firmowych. Natomiast faktem jest, że zawsze tym producentom trzecim troszeczkę trudniej nadążyć za aktualizacjami technologii tych elektronicznych, które są implementowane przez autofokusa. Jeżeli producent modyfikuje coś w swoim układzie autofokusa, no to on od razu może wypuszczać obiektywy, bo on wie, co zmodyfikował No tak. i od razu Lepiej to lepiej to współpracuje, współpracuje. nie? Na przykład też jakieś tryby seryjne, niektóre obiektywy. To chyba Sony ma też Tak, takie, 120 ze swoimi obiektywami ma 120 dużo klatek, sztywnych klatek na sekundę. Więc pewne ograniczenia tych obiektywów firm trzecich wciąż są. Te autofokusy mogą nie być takie szybkie, mogą nie być takie celne, możemy nie uzyskiwać takich wysokich wartości tych klatek na sekundę, ale no to są już różnice, które najczęściej zobaczą profesjonaliści w takich bardzo konkretnych zastosowaniach. Natomiast amator bardzo często będzie absolutnie zachwycony tym, co mu da obiektyw firmy trzeciej, a jednocześnie no, oszczędzi mnóstwo pieniędzy w swoim portfelu. No i ma też ogromny wybór tak naprawdę, no bo no, szczególnie tutaj no, można firmę Sony pochwalić, bo trochę No tak. firma Sony nie zachowywała się jak pies ogrodnika, tylko otwarty otwarty system. bagnet, no i kupując korpusy firmy Sony,
mamy taki ogromny wybór obiektywów na rynku, że trudno sobie wyobrazić, że nawet ogarnięcie Robi się tego, problem z Tak. wyborem, co kupić, co bo kupić, jest no bo tego naprawdę jest dużo, nie? mnóstwo, nie? Ale dzięki temu możemy przebierać zarówno w świetle, zarówno w ogniskowych i w budżecie, prawda? No, No i też w charakterystyce, bo jednak Tak, to tak. obiektywy to układy optyczne i ta charakterystyka no, każdy pracy tego każdy obiektywu jest producent, inna, nie? to jest jedna sprawa, na plus jeszcze dochodzą takie niuanse. Każdy producent stosuje troszeczkę inne warstwy antyodbiczowe, więc jakaś kolorystyka jest inna. Inny jest sposób szlifowania soczewych asferycznych, więc te jakieś bukechy tam cebulowe, u jednego wychodzą bardziej. No to już wchodzimy w takie niuanse, ale one są ważne. To jednak to one dużo robią. nie? Dokładnie Bo tak, to dokładnie jest tak. dosyć Więc, istotne, więc nie? w pewnych zastosowaniach one są ważne, ale to znowu, to trzeba wtedy albo dokładnie przyjrzeć się testom, które pokazują takie, jak wyglądają nieostrości z takiego obiektywu, albo po prostu pójść do sklepu ze własnym korpusem, przyłożyć ten obiektyw, przypiąć do swojego korpusu i zrobić zdjęcie, no bo mówię, obiektyw o tych samych parametrach różnych producentów może te efekty dać znacząco różne. No właśnie. A propos obiektywów firm trzecich, ja też zawsze zachęcam do aktualizowania firmware'u, bo większość obiektywów, nie wiem czy w tym Sirui też można, ale Tak, są większość obiektywów wyjścia teraz już teraz USB. Tak. USB-C, tak jak tutaj widać, elegancko już jest w tym, nawet nie trzeba mieć zewnętrznych stacji dokujących. Dokładnie tak. Kiedyś też były stacje dokujące. Tak, tak. Ja wiem, swojego pierwszego Tamrona, chyba to był 28200 bodajże jak kupiłem, bez aktualizacji firmware'u pojechałem nim w Alpy i wieczorem stwierdziłem, że śpimy w świetnym Bivaccio na szczycie, mówię, to zrobię sobie zdjęcie z gwiazdami, no i okazało się, że taka czerwona poświata mi się w jednym rogu robiła przy dłuższych czasach. No i pomyślałem, no kiepski obiektyw, wróciłem do domu, zacząłem szukać i się okazało, że no to była wada obiektywu. To dziwna sprawa, bo po prostu na czerwono jakieś błędy mu wychodziły w rogu podczas naświetlania. Nie wiem w jaki sposób, ale po aktualizacji firmware'u obiektyw zachowuje się idealnie. No właśnie. Także warto też aktualizować firmware'y, bo nawet w tych Sirui Astra, ja ostatnio też w tych naszych tutaj studyjnych aktualizowałem firmware, bo też te właśnie zmiany, Tak, które że producent autofokus wprowadza, lepiej autofokus zaczyna prowadzi, lepiej tak, działać, tak, 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 bo to tak. ludzie zgłaszają błędy, zgłaszają jakieś problemy. Stabilizację sobie poprawiają, w szczególności jeszcze jak były te lens utilities, te Tamron lens utility, czy tam Sigma USB dock, to się jak No to zdało, tam jeszcze można było, nie wiem, zakresy ustawienia ostrości Tak, zmieniać. zmienić sobie, bo często jest dodatkowe oprogramowanie, Tak, zaprogramować więc sobie można- te dodatkowe można- przyciski, jeśli tu są te Tak, dokładnie frykcyjne. tak, więc można zdecydowanie bardziej obiektyw pod siebie podprowadzić i spowodować, że on będzie jeszcze bardziej użyteczny dla nas. Właśnie wspomniałem o tym, bo dużo osób jakby Zapomina o tym. kupuje aparat, kupuje obiektyw i zapomina i zaktualizować firmware w aparacie. Często jak kupujemy aparat, powiedzmy, Tak, on leżał na półce, tak, to powiedzmy rok albo 2 lata, kupujemy jakąś nówkę ze sklepu po 2 latach, no to nikt w sklepie nie otwierał tego aparatu, nie aktualizował firmware'u Tak. i może się okazać, że tak jak Fuji czy Nikon robi często tak duże aktualizacje, że ten aparat, kiedy No jest czytamy, znacznie mniej powiedzmy, funkcjonalny, nie? na optyczne sobie czytamy recenzję jakiegoś aparatu i okazuje się, że no prawie dobry, ale byłby lepszy. Tylko, że my jak go kupujemy za 2 lata z tym firmware'em, jakbyśmy wgrali, no On już jest lepszy. to już jest całkiem inny. Tak, to już jest ten lepszy, dokładnie, który chcemy, także Tak, no bo producenci doskonale też wczytują się w takie recenzje, wiedzą i w uwagi użytkowników i wiedzą, z jakimi bolączkami się zmagamy. No i to, co się da naprawić aktualizacją oprogramowania, no to często robią. szczególnie w aparatach, które sprzedają się w dużej ilości sztuk. Tak. to Tym bardziej, że są niektórzy producenci, a tutaj Sony jest świetnym przykładem, oni potrafią mieć kilka generacji sprzętu Tak. na rynku, prawda? Wchodzi najnowsza, nie wiem, 6. generacja, ale wciąż jeszcze jest 2. czy 3. normalnie dostępna. I też aktualizują. I też aktualizują. Ja używam Sonego i Tak. powiem, że bodajże do 3 i 4 ostatnio też miałem aktualizację A7, tak. która zmieniła ten aparat totalnie nie do poznania. Nagle się pojawiły jakieś dodatkowe menu wysuwane palcem na ekranie, co mega fajnie ułatwia. Jakby samo menu nawet nagrywania zbliżyło się do tego, co jest w nowych aparatach FX, trójkach czy 30. No Gdzie- poznaje dobrego producenta, że dba o swojego użytkownika, tak. nawet wtedy, kiedy nie kupuje najnowszego sprzętu. tylko Może nie kupi dają starsze. wszystkich fruktów, tak, które tak, są w nowych, ale jakby stara się też No tak, no, no to- aktualizować i dopieszczać. On nie? też wie, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy. tak. Zmianą oprogramowania nie dostaniemy procesor. nowego procesora, prawda? Czy wydajniejszego, czy innego
nie wiem, systemu stabilizacji, skutecznej stabilizacji można, ale system cały, No tak, całe już jest zamontowanie tej w środku. matrycy czy coś takiego, no to sposób odprowadzania ciepła i tak dalej, no to wszystko są fizyczne rzeczy, których oprogramowanie się nie da zmienić, natomiast no, są rzeczy, które można zmienić i fajnie, że producenci zrobią i bardzo fajnie zauważyłeś, że trzeba o tym pamiętać, Tak. bo i trzeba pamiętać, że to dotyczy zarówno aparatu, jak i obiektywu. Dokładnie. No w dzisiejszych czasach tak. Kiedyś to byłoby, no jakby obiektyw był tym zestawem soczewek i trochę metalu. Tak. I nie było żadnej tam większej zaawansowanej A teraz elektroniki. jest no sporo, niestety nie? Bo jest stabilizacja sporo, i nie? autofokus i No dobra, powiedz mi, wchodzimy w tą fotografię, mamy aparat APS-C i myślimy długofalowo. Czy warto, żebyśmy też do tego APS-C już kupowali, no nie ten pierwszy obiektyw, bo powiedzmy mamy kitowy, czy te kolejne obiektywy warto kupywać pełnoklatkowe i myśląc o tym, że powiedzmy za rok, dwa przesiądziemy się na E, pełną klatkę? Znaczy, wiesz co, jeżeli ja bym Pewnie nawieje babka wróży. Znaczy, wiesz co, ja bym w ogóle od razu o kupowania aparatu APS-C, jeżeli za rok, dwa mamy kupować. W tą stronę byś poszedł. Tak, ja bym zupełnie nie robił czegoś takiego. Znaczy, teraz aparaty pełnoklatkowe wcale nie są aż tak ekstremalnie droższe od aparatów No nie. APS-C. To już wolałbym kupić starszą generację właśnie aparatu pełnoklatkowego, już od razu budować szklarnię pełnoklatkową i potem ewentualnie wymienić aparat na nowszy, no bo się najbardziej zużywa, no bo tam migawka ma jakiś tam ograniczony przebieg. tak, Ta elektronika, tej elektroniki w aparatach jest znacznie więcej i ona ma więcej możliwości starzenia się niż w przypadku obiektywów. Więc ja bym bardziej poszedł w tym kierunku, że kupuję tańszy aparat pełnoklatkowy, a buduję już szklarnię pełnoklatkową i jednak ta szklarnia zostaje ze mną na lata, a za 2, 3, 4 lata jak odrestauruję trochę swój budżet i znajdę dodatkowe środki, no to ten stary aparat sprzedam na rynku wtórnym i tą kwotę, którą z niego uzyskam, plus to, co udało się przez te kilka lat odłożyć, a kupuję lepsze body. Więc ja bym starał się od razu wchodzić w ten system, którego będziemy używali i tego się trzymać. Okej. Oczywiście są takie sytuacje, że czasami nie mamy alternatywy. No ja używam A6700, czyli body APS-C i do ptaków używam pełnoklatkowego Sony 200-600, bo Ale to świadomy wybór. świadomy tak? wybór, bo tam nie ma żadnego innego obiektywu o takim zakresie ogniskowym, który jest przeznaczony na mniejszą matrycę i okej, no to jest tak jeden z mniejszych, lżejszych obiektywów tego typu na rynku, na dodatek bardzo dobry optycznie, więc niespecjalnie czuję, że coś tracę. Chociaż może nie wiem, że tracę, bo może jakby Sony zrobił obiektyw 200-600 dedykowany na matrycę APS-C, to byłby jeszcze mniejszy, jeszcze No tak, pewnie tak. to by było troszeczkę takie dublowanie i jeżeli dokonujemy takich świadomych wyborów, no to jak najbardziej możemy kupować obiektywy pełnoklatkowe do korpusów niepełnoklatkowych. No tak. No dobra, mniej więcej wiemy, powiedzmy, użytkownik wie, co już by chciał, jaki obiektyw by chciał i w którą stronę będzie podążał ze swoją fotografią. Warto tą sumę, którą mamy na, powiedzmy, rozbudowanie naszej szklarni o nowe obiektywy, przeznaczyć na jeden nowy obiektyw, czy może kupić ten sam obiektyw używany, a może uda się kupić jakieś dwie inne ogniskowe używane zamiast nówki. Czy jest to jakaś alternatywa? Znaczy, w poprzednim odcinku też już na ten temat troszeczkę rozmawialiśmy. Dla mnie faktycznie bezpieczniej jest kupowanie obiektywów używanych niż korpusów używanych. Bo tak jak ilość tej elektroniki, która może się popsuć w tych obiektywach, która obiektywy to nadal jest zobaczyć. głównie jakaś taka czysta mechanika i szkło, a Mhm. elektronika jest tylko dodatek, natomiast w przypadku korpusów to elektronika, która się psuje i starzeje najszybciej, jest główną częścią tego tak. tego całego elementu, więc tak, no ci obiektywy, no szczególnie jak mamy, nie wiem, całą masę na rynku wtórnym obiektywów manualnych, gdzie tam nie mamy, czasami nawet styków nie mamy, prawda, no to w ogóle to jest bardzo bezpieczne, jeżeli ten obiektyw nikomu nie upadł i nie tak. został uszkodzony mechanicznie, no to kupowanie tego obiektywu z drugiej ręki i oszczędzanie sporej ilości gotówki jest bardzo dobrym pomysłem. No więc to też oczywiście zależy od naszych potrzeb. No niektórzy nie lubią kupować obiektywów z instrumentów używanych, mają obawy. wolą czekać tam kilka miesięcy i odłożyć na coś nowszego, więc no, to wszystko zależy od naszego podejścia, natomiast mówię, w przypadku obiektywów w ogólności nie bałbym się kupowania sprzętu używanego jeszcze w dobrych miejscach i są sklepy, które robią przeglądy, producenci też czasami mają jakieś obiektywy takie
poserwisowe czy coś takiego. Dobra. Więc jeżeli to jest obiektyw sprawdzony, przeszedł przez ręce serwisu albo przez osoby fachowej, która potrafiła go sprawdzić i stwierdzić, że on pracuje bardzo Wszystko działa dobrze, wszystko dobrze, bo jeżeli sami jesteśmy Mhm. w stanie dokonać takiej weryfikacji, no to dlaczego nie? No my w komisie też jakby testujemy ten sprzęt i zawsze przed oddaniem do klienta jakby też dostaje klient gwarancję rozruchową, także No właśnie. fajne zabezpieczenie dla Dokładnie klienta, że tak. może przez jakieś tam kilka miesięcy sobie potestować obiektyw. A powiedz, jakbyś jechał do takiego klienta z OLX-a czy z innej platformy, gdzie można kupić taki obiektyw używany, na co byś zwrócił uwagę przy takim obiektywie? Na co taki użytkownik powinien zwrócić uwagę, jadąc powiedzmy ze swoim body? No właśnie, trzeba pojechać przede wszystkim ze swoim body, bo żeby podłączyć ten obiektyw Do własnego, do tak. tego korpusu, w którym bo czasami się może okazać, że no szczególnie w tych starszych obiektywach, że on działa z korpusem tego człowieka, który sprzedaje ten obiektyw. To jest wszystko pięknie. Wszystko pięknie, a z naszym, nie wiem, będą jakieś front fokusy, back fokusy, jakieś straszliwe, no to już jest bardziej pieśń przeszłości lustrzanych, no Troszkę tak, no. ale no takie rzeczy się nadal część mogą zdarzyć. No i oczywiście wykonać zdjęcia, nie wiem, jakiejś płaskiej powierzchni w okolicach maksymalnego otworu względnego, czyli maksymalnie otwartą przesłoną, no bo wtedy te wady widać najbardziej, no i zobaczyć na tym zdjęciu, to nawet na ekranie, może jeżeli obiektyw jest naprawdę upadnięty i w fatalnej jakości, to będzie widać wyraźne różnice w ostrości pomiędzy na przykład lewą a prawą stroną kadru, czy jakieś, No tak. jak zrobimy zdjęcie jakiegoś liści na tle, czy jakichś ciemnych granic, czy tam budynku na tle nieba, żeby zobaczyć, tam aberracja chromatyczna nie wychodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc takie po prostu ocenić, nawet tam w wyświetlaczu mocno powiększając zdjęcia w rogach, zobaczyć, czy tam nie widzimy niczego niepokojącego. No, czy nie ma, czy nie, czasami jakieś tak wadliwe obiektywy potrafią zawieszać body, nie? Czy nie ma jakichś errorów tam. Tak, może się zawiesić, chociaż często jest to też trudno zauważyć, bo to jest tam jeden No przypadek. tak, na 1000 zdjęć, warto ale tak. właśnie to zobaczyć, czy nie mamy tych zwisów naszego aparatu. No właśnie, czy autofokus chodzi dobrze, czy stabilizacja chodzi dobrze, czy nie ma, czy jakieś dziwne dźwięki też czasami potrafią dochodzić podczas tam, Ostrzenia, tak, mechanizmy są pozacierane, no więc jeżeli to obiektyw ma silnik ultradźwiękowy, to powinien być cichy. Nie powinno być jakichś tam warkotów dochodzących z tego obiektywu. No i ogólnie, czy też trzeba zobaczyć, no, inspekcja wizualna, no, czy ten obiektyw tak, wygląda tam rysy. rys, przodu, no, z tyłu. czy soczewki nie wyglądają na mocno sfatygowane, Czyste. przecierane, bo czasami ludzie potrafią się obchodzić z tymi soczewkami bardzo brutalnie, więc No tak, tak. I zedrzeć te powłoki, które dokładnie są tak, że delikatne na wtedy wierzchu, nie? praca pod ostre światło, kontrast obrazu będą znacznie gorsze niż w przypadku obiektywu, który takich powłok nie ma naruszonych. No właśnie, a powiedz mi, bo często gdzieś tam na aukcjach zdarzają się takie obiektywy, które mają jakieś tam rysy, czy to na przedniej soczewce, czy na soczewce z tyłu. I jak na to zwracać uwagę i kiedy taki obiektyw może być okazją? Znaczy, bardzo drobne rysy na przedniej soczewce nie są dużym problemem. One Mhm. są troszeczkę większym problemem na tylnej soczewce, Okej. bo wtedy te na tylnej soczewce już potrafią, jak przyśniemy przesłonę mocno, to potrafią dawać takie efekty trochę jak kurz na matrycy, nie? Że Okej. takie czarne kropki albo te właśnie Mhm. ryski zaczynamy widzieć. A w przypadku przedniej soczewki to te ryski takiego efektu już nie dadzą. Więc bardziej bym zwracał uwagę na tylną soczewkę nawet niż na przednią, bo sporo rysek na tylnej soczewce będzie nam łatwiej zauważyć na naszych zdjęciach niż te drobne ryski na przedniej. Jeżeli to są oczywiście pojedyncze ryski. Nie, no tak, mówimy o jakichś tam pojedynczych rysach. I jeżeli one są głębokie w przedniej soczewce, to one dla odmiany, zresztą na tylnej też, mogą dać takie efekty, że światło się będzie na tym załamywać. W pewnych specyficznych warunkach kąta widzenia, kąta Będzie padania tam to światła, światło będzie nam jakiś padało. odblask dodatkowy się będzie pojawiał. Znaczy te odblaski są często generowane przez samą optykę, nawet nowego i nieskazitelnego obiektywu. Natomiast takie głębsze rysy i uszkodzenia powłok potrafią dodać dodatkowe flary i bliki do tego, co już sam obiektyw oferuje, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, czy jak robimy zdjęcie pod słońce, czy czasami jakichś dziwnych artefaktów świetnych na naszych zdjęciach nie jesteśmy w stanie dojrzeć. No dobra. A powiedz mi, czy myślisz, że warto przed zakupieniem jakiegoś obiektywu, a mówię już teraz o nowych obiektywach, warto go wypożyczyć? Bo dużo sklepów też oferuje taką usługę. My też jesteśmy w stanie wypożyczyć obiektywy na przykład czy Sirui, czy... Oczywiście to się opłaca, tym bardziej im większy wydatek się wiąże z zakupem tego obiektywu, prawda? No bo ten stosunek nakładu na wypożyczenie robi się mały w stosunku do wydatku. obiektyw. Tak, ja do dzisiaj zawsze jako anegdotę
taką zupełnie odbiegającą od tego, to też można powiedzieć, że jak ludzie brali wtedy te kredyty frankowe i potem mieli z tego mnóstwo innych problemów, oni oszczędzali 500 zł na pójście do prawdziwego doradcy finansowego, nie jakichś naciągaczy, którzy tam dostawali prowizję, tylko tam się można pójść do prawdziwego doradcy, zapłacić mu tam 500 zł, jak ktoś robił kredyt za 500 tysięcy, no to te 500 zł w przypadku tego No tak. kredytu i uwiązania się na 30 lat nie było dużym wydatkiem. I tak samo tutaj, jeżeli kupujemy obiektyw, który kosztuje nas 10 tysięcy złotych, czy 15 tysięcy, czy nawet jakieś takie super drogie tele, które wchodzą na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, no to wydatek kilkuset złotych na wypożyczenie tego obiektywu no jest mały i on pozwoli nam określić to, czy faktycznie ten, a może jednak ta ogniskowa, a potem może się okazać, że kupiliśmy 600, czy kupiliśmy 500, czy tam 400, a potem mówimy, kurczę, jednak to jest za mało, nie, ja muszę 600. No i teraz sprzedaż tego obiektywu, to natychmiast, no, natychmiast tracimy wielokrotność tej kwoty, którą byśmy przeznaczyli na wypożyczenie tak, tego obiektywu, przetestowanie sobie. prawda? Więc dlatego tak, w niektórych sytuacjach takie skorzystanie z takiej usługi jest ważne. Czy też można skorzystać z różnego rodzaju, nie wiem, targów, jakichś takich eventów fotograficznych, gdzie różnego rodzaju firmy fotograficzne wystawiają się i wtedy można takie rzeczy zrobić za darmo, czasami w mniej lub bardziej kontrolowanych okolicznościach. Znaczy idealnym, to jest taka trochę odrobinę prywaty, idealnym takim wydarzeniem, które my organizujemy już od kilkunastu lat, jest nasz zlot, który no, tak, który zaczyna się, pewnie jakby będziecie oglądali, to już będzie po tym zlocie, natomiast on będzie się w najbliższy weekend. No i wtedy mamy tam dostępność sprzętu znacznie większości producentów i przez 2-3 dni każdy może dowoli te aparaty potestować, Pomaltretować. tak. No i to jest w zasadzie W takich realnych warunkach. w realnych nie? Jakieś warunkach, sesje. no i koszt jest, że tak powiem, w sensie sprzętowym zerowy, no bo przyjeżdżamy tam, my od naszych uczestników bierzemy tylko koszty zakwaterowania i wyżywienia, które no, nie zależą od nas, to jest stawka, którą nam oferuje hotel. Więc no, ktoś może sobie spędzić czas w miłym towarzystwie, w miłym miejscu, a jednocześnie potestować dużo optyki i korpusów No i wyrobić i wtedy własne akcesoriów. zdanie I sobie wtedy, na wtedy tak, obiektywy, wtedy nie? przez te kilka dni można już naprawdę wyrobić sobie solidne zdanie i dokonać naprawdę świadomego wyboru. No dobra, tak podsumowując, jakbyś miał wybrać tylko 2 obiektywy, co byś wybrał? Bo ja powiem Ci, że ja chyba bym się skłonił, znaczy na razie i skłaniam się ku temu, na jakiś taki 1,28-200, taki w miarę jaśniejszy, 2,8-5,6, taki travel zoom powiedzmy. Aha. I do tego jakąś jedną stałkę 40 mm albo 50, coś takiego 1,4, 1,8. Okej, no to ja bym bardziej poszedł w takie, no jeżeli mówimy o pełnoklatkowych, nie? No tak, o tym mówimy. 24-105 ze światłem F4 takim stałym Fajne. i jakieś ultra szerokie coś tam, szerzej niż 20, nie? Powiedzmy takie tam 14, 16, 18 z dobrym światłem. Okej, no to też dobre rozwiązanie. No ja jakoś nie jestem zbytnio, powiedzmy, fanem szerokiego kąta, mimo że lubię szerokie kąta, ale jakoś zauważyłem, że więcej leży w moim plecaku niż go używam, także chętnie bym się nawet go pozbył bez jakiegoś tam problemu, nie? Powiedz mi, jaka byłaby Twoja rada dla osoby kupującej swój pierwszy obiektyw? Gdzie swój wzrok skupić, czy powiedzmy można sobie pooglądać optyczne jakieś Znaczy, testy? tak, znaczy optyczne można zajrzeć, można sobie zerknąć do naszej bazy tamtych, mamy zarówno bazę aktualizowaną na bieżąco wszystkich obiektywów, wszystkich producentów i mamy tam wyszukiwarkę, więc można sobie po parametrach to poustawiać. No jak już określimy te parametry, które nas interesują, no to poszukać już, czy ten obiektyw został u nas przetestowany. A jak nie został u nas przetestowany, to też poszukać w sieci, no bo mamy swoją jakąś konkurencję, oczywiście gorszą. Ale też, nie, no śmieję się, znaczy jest dużo portali, które testują optykę. Ja nie jestem w stanie tych obiektywów, wychodzi rocznie około 100, może nawet 150. Moje moce przerobowe są takie, że jestem maksymalnie około 30 w stanie przetestować, więc nigdy nie przetestuję wszystkich obiektywów dostępnych na rynku, a tak jak mówiliśmy, szczególnie w przypadku mocowania Sony, no to tych obiektywów jest multum. No więc trzeba poszukać opinii użytkowników, zdjęć, są takie galerie internetowe, jakieś flickry, nie flickry, gdzie Instagram, gdzie ludzie wrzucają zdjęcia, nawet w bardzo dobrej rozdzielczości. Często można rawy sobie Tak, znaleźć. tak, i można sobie popatrzeć. Ja na przykład nie dokonując żadnych testów, tylko na tej podstawie dokupiłem sobie telekonwerter do tego swojego 200-600 1.4, bo zobaczyłem, mimo że to jest zoom, bo zobaczyłem zdjęcia jakiegoś takiego Hiszpana na Flickrze, który wrzucał Tym połączeniem. i te ptaki po prostu niego były po prostu wybitnie ostre. Mówię, kurczę, jak to tak pracuje, to ja sobie dokupię. Taką Nie? radę to ja też, Tak, no, więc i to był powód do zakupu, więc takie rzeczy. Zobaczmy, jak wyglądają zdjęcia w sieci, tego typu zdjęcia, które chcemy robić, jakim sprzętem one są robione, prawda?
I to też może być jakaś wskazówka, że, w którym kierunku powinniśmy iść. No dobra, myślę, że to z mojej strony myślę, że zamyka cały temat. Porozmawialiśmy o chyba wszystkich ważnych kwestiach, które powinniśmy poruszyć. Chyba, że uważasz, że jeszcze coś powinniśmy poruszyć, ale Nie, mi się wydaje, że bardzo szeroko podeszliśmy do dosyć tego szeroko, tematu. tak. Tak. Jeśli też obejrzycie nasz poprzedni odcinek o aparatach, jak wybrać na aparat i nie popełnić błędu, czy APS-C, czy pełna klatka, będziecie mieli dosyć pełną już, myślę, wiedzę i z tą wiedzą możecie przystąpić do zakupu swojego pierwszego aparatu, swojego pierwszego czy drugiego obiektywu. Warto poznać swoje potrzeby, żeby nie kupować tylko obiektywu patrząc na tylko czyste, suche testy i dlatego, że komuś ten obiektyw się sprawdza w praktyce, bo ten ktoś to nie jesteśmy my, tak jak z wszystkim w życiu. Myślę, że warto kierować się tym, co my potrzebujemy. Także dzięki, kochani, za obejrzenie tego filmu. Dzięki Ci, Arek, za Twoją wiedzę i doświadczenie. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, kochani, w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję kanału.